Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek podcastu Gamepolis i zaraz dowiecie się, co na nim będzie. Nie przedłużam więc i zapraszamy. Dzisiejszym gościem specjalnym jest Wojciech Loranty, czyli specjalista PR w firmie Sarota PR. Wojtek w pracy zajmuje się m.in. profesjonalnie monitorami firmy Philips i korzystając właśnie z jego rozległej wiedzy na temat tych monitorów, dziś właśnie o nich sobie porozmawiamy. Będzie fajnie. A dziś porozmawiamy sobie o najgorętszej premierze ostatnich miesięcy, czyli Battlefieldzie 6. Ostatnio były właśnie dwie bety. Jakie są perspektywy i czy jest to gra lepsza od ostatniego Battlefielda? Następnie pogadamy o remasterach Dragon Age'a. Spytacie, jakich remasterach? No właśnie, bo na rynku tych remasterów nie ma. Okazało się, że mogły być, podobno miały powstać, a Electronic Arts skasowało projekt. Później damy się wykazać naszemu gościowi specjalnemu Wojtkowi, który jest ekspertem od monitorów i spytamy go, jaki monitor do konsoli wybrać z najnowszych technologii. Czy powinien być to monitor OLED, czy też monitor mini LED i czym one się różnią. Kolejna sprawa to jest kolejna bomba, która wybuchła troszeczkę przedwcześnie. Mianowicie chodzi tutaj o Euro Truck Simulator 2. On ma trafić na konsolę PlayStation 5 niebawem, natomiast jego zapowiedź wyciekła. Następnie dojdziemy do gry bardzo wyczekiwanej, ale o której w sumie niewiele wiadomo, a i wychodziła też w mocnych bólach, czyli Hollow Knight Silksong. Nagle ujawniono podczas targów Gamescom, że pojawi się ona we wrześniu, no i to w zasadzie tyle. I ostatni dzisiaj temat to temat Gears of War, tego samego Gears of War, który przez lata był oczkiem w głowie Microsoftu, a teraz nagle wychodzi na PlayStation 5, co jest w sumie dość zabawne. Pytanie jednak, czy remake tak starej gry bez zmiany mechanik dalej sprawia fan? Sprawdzimy. I zapraszamy Was serdecznie na sam podcast. Dobra, to jedziemy. Zacznijmy od tematu, który mocno rozpala umysły prawie wszystkich graczy w internecie, czyli Battlefielda 6. No ten ostatni Battlefield był po prostu, krótko mówiąc, gówniany. Teraz ma być właśnie Mesjasz. Mieliśmy dwie bety, była beta zamknięta, była beta otwarta. Premiera gry już w październiku, jeżeli się nie mylę, jeżeli to był błąd, to poprawcie mnie, bo ja w sumie 10 października, dokładnie. Teraz pytanie, czy czekać warto, jak tą grę po becie oceniacie? Tutaj może Benny zacznie, jak tam pyczku? Czy warto czekać? No, oczywiście, w końcu, wreszcie mamy powrót do dobrego, naprawdę dobrego Battlefielda i to można stwierdzić po samej becie. To jest taki miks, można powiedzieć, Bad Company 2, trochę BFA 3 i 4. Takie pomieszane i sprawdza się to wyśmienicie, zwłaszcza po tych ostatnich, po tej piątce zjebanej i tej 2042 to w ogóle masakra. Chociaż przyznam, że... 2137. Niech będzie. Że ostatnio tego 2042... Grałbyś w takiego BF-a? Tak, w takiego z żółtym filtrem. Żółtym filtrem. W tego ostatniego pogrywam trochę. No jest lepiej po tych łatkach, ale to naprawdę po becie to jest totalna pustka w tej kwestii. To jest, nie wiem ile lat przerwy tam było od jedynki w sumie, bo jedynka to był taki ostatni dobry BF, ale no w końcu gra wraca na właściwe tory i gunplay jest fajny i movement, movement trochę był przesadzony w becie, w sensie te ślizgi, skoki, to on będzie nerfione, bo to już nadużywali tego, znaleźli jakieś tam sposoby, żeby sobie to nadużywać i trochę Call of Duty z tego, co niektórzy robili. Tak. Także to już będzie znerfione, w sensie nie sama prędkość, a częstotliwość twojego skoku i w ślizgu, to ma trochę inaczej działać. I celność chyba w ruchu jeszcze. Tak, w skoku. Znaczy w skoku. Tak. Tu bardziej chodzi o skoki. Tak. No gameplay, te zniszczenia, pojazdy, nie wiem, siła tych starć w ogóle, jak to fajnie jest, no mówię, to jest zadyma, ale to jest taki w tym klasycznym właśnie, jak w trójce, takim bardziej BF-owym stylu niż tych ostatnich. No ten ostatni BF to jest taki, nie wiem, rozwleczony, te mapy, tam biegniesz pół godziny, pustka totalna, tam taki się... bezjajeczny. Znaczy, taki bezpłciowy, nie? To totalnie. No bezjajeczny, jakby mało, sterylny taki, nie? Mało się dzieje jak na BF-a i taki właśnie, tak jak to sterylny, taki ten klimat, nie wiem jak to
powiedzieć, takie Klimat chyba, za no. czyste to wszystko, takie mało Tak, BF-owe, dokładnie. nie? A tu wracamy, miałem no i podobne przede wszystkim odczucia właśnie. setting tego BF-a, czyli no powiedzmy aktualne czasy nasze, a nie jakieś tam kurwa wymysły futurystyczne, latające jakieś, nie wiem, motorki, tak jak ostatnio w tym BF-ie Poduszkowce. zobaczyłem, jak, nie wiem, co tam dziwne jakieś rzeczy były w tym ostatnim BF-ie, jak tak pograłem. No to tu wracamy, mamy nasze czasy, bronie, wszystko realne i ten w końcu model zniszczeń wraca. Może to nie jest jak w Bad Company 2, ale z drugiej strony to dobrze, bo to też nie wiem, czy to by wypaliło, jeżeli mógłbyś całą mapę zrównać z ziemią, tak jak było w Bad Company. No bo to każdy mecz by wyglądał w pewnym momencie tak samo, tak? Całe miasto zrównane do zera, no i biegasz po pustej mapie. No tak Bad Company w pewnym momencie wyglądało. No pod Także- koniec rund to tak było, nie? To nawet nie pod koniec rund, bo to wiesz, jakimiś nalotami tam waliłeś, No czołgami, tak, to nie już można czołgami, było niezły przejeżdżałeś mój przez zrobić, 3 budynki, wiesz, i nic nie zostawało, także tu spoko. No wiadomo, no to była beta, także no nie będę mówił o jakichś tam problemach, na przykład ja miałem na początku, też narzekałem trochę na to, że miałem problemy, wydawało mi się, z celowaniem w typa, w sensie, no mam na nim celownik, a naboje latają wszędzie, tylko nie tam, gdzie mam celownik. No i w BF-ie ogólnie jest ta mechanika, to jest ten bloom, czy tam spread, tam każdy sobie to nazywa jak chce, że im dłużej strzelasz na full auto, tym bardziej naboje rozchodzą ci się na boki. Także to dokładnie. musisz strzelać seriami, tylko że to było zgliczowane w betach. I potrafiło ci się zaciąć, że miałeś tak jakby non-stop maksymalny ten rozrzut. Aha. I to ci... Spread Tak, maksymalnie no cały tak, czas tak, bez tak, przerwy. no bez przerwy. I właśnie to dawało ci takie wrażenie w pewnym momencie, że kurwa, no co jest, no walisz w typa człowieku z 2 metrów, a on w ogóle nie dostaje, no ale no mówię, to była beta, także oni też wiedzą o tym, będą to naprawiać, czyli to już jest naprawione. Czy ty jesteś Także- pozytywnie Nie, nastawiony no ja to generalnie jestem, po tej ja to becie? jestem zajarany przepotężnie, no ja w betę ile tylko mogłem to przegrałem, jeszcze miałem ten wcześniejszy dostęp. I nie no, czekam niemiłosiernie, mam nadzieję tylko, że nic tam nie wymyślą z jakimiś, nie wiem, dodatkami płatnymi, jakimiś pierdołami, które wiesz, że później się okażą pay to win, czy coś w tym stylu. Wiesz, niby ma takich Oby nie. rzeczy nie być. Skiny, no to wiadomo, że to tam się pojawi, ale że to bardziej tylko kosmetyka, no i w takich powiedzmy wojennych klimatach, nie jak Call of Duty. Także nie, no ja jestem mega pozytywnie nastawiony i jaram się przepotężnie, no i chciałbym, i chodzą takie słuchy, już widziałem, że będzie jeszcze jedna beta. A tak, słyszałem coś też właśnie na ten z temat, jakąś, też, że będzie z podobno. tą jedną z największych map. Także O, może być ciekawie. ciekawy jestem właśnie, bo ludzie narzekali mocno, że Tak, że te mapy- mapy za małe są, coś tam gadali. ale nie? szczerze, czy ja wiem, powiem ci jak... No ja szczerze nie podzielam też tego Ja poglądu, też nie, moim bo- zdaniem bo- te mapy były w porządku. Tak, bo jak powiem ci, jak zagrałem teraz tego właśnie starszego BF-a, gdzie tam te niektóre mapy są tak kurewsko wielkie, że tam biegasz i Pustka tam jest. pustka, po prostu wieje chujem tam. No to nie, to ci powiem, że tutaj, no nie, jednak stwierdzam, że nie, tu zajebiście, tu gdzie się nie odrodziłeś non-stop rzeźnia, wiesz, Akcja to była bez akcja przerwy, i to dosłownie filmowa, no to piękne Tak, to akcje. ja też bym chciał do Powiem tego ci, że nawiązać zaraz. Dawno, właśnie do dawno tej nie filmowości. widziałem no, takich rzeczy w jakiejś grze i to totalnie randomowych z dupy. To nie to, że tam ustawiane z oddziałem, to wiesz, z randomami jakie rzeczy się dzieją. Jedną rzecz by mogli dodać. Jak No. masz reanimację i ciągniesz chłopa, to żebyś, No. jak jesteś ciągnięty, to że możesz wyciągnąć na przykład pistolet i jeszcze osłaniać gościa. A, O, no człowieku. rzeczywiście. Ale to by naprawdę dużo dało. No bo to i tak, zajebista, fajna jest ta mechanika z tym wciąganiem No chłopa. świetne to jest. za W ogóle ro- dodajmy za- tutaj za jeszcze róg. dla słuchaczy, że to jest nowa mechanika w ogóle, takie Mhm. właśnie przeciąganie gościa za osłonę i reanimacja jego, No tak? to sprawdza się to mega. Nawet medykiem możesz sobie, wiesz, przeciągnąć chłopa zamiast go On wtedy defibrylatorem. szybciej, o No ile szybciej, pamiętam, tak, szybciej go podnosi, ale ogarnia, mimo wszystko nie? możesz albo defibrylatorem go podnieść, albo przeciągnąć i też Tak, podnieść tak. go tak samo. Także mogliby dodać taką małą mechanikę do tego. No i co? No mówię, no ja się jaram i jaram się tym, że będzie też Battle Royale i mam nadzieję, że się sprawdzi, bo No może być fajny, może być fajny. Ja Takim- nie w jestem takim fanem, szczerze settingu- mówiąc, Battle Royalów, ale No. może tu się udać no tutaj, ja to myślę, uwielbiam. Jak nie są zepsute, to uwielbiam. No bo Nie? No ja to szczerze mówiąc właśnie Warzone nie lubię, nie? w obecnym stanie to jest...
No mówiłeś już kiedyś, że Już, ale nie tak, wchodźmy na tak, temat że nie, Warzona, bo to- się rozgadasz. To nie ma co to, ale no mówię, w tym settingu Battle Royale z możliwością tych rozwalania budynków, gdzie ktoś tam ci będzie, wiesz, gdzieś kampił na wieżowcu i wiesz, z RPG pierdolniesz, pół ściany rozwalisz i od razu masz wszystkich odkrytych, no to jednak zmieni podejście trochę, wiesz, do gry. O ile wypali. No mam nadzieję, że wypali. Trzymam za to kciuki za ten projekt, bo to ma być w ogóle free to play, tak? O ile dobrze kojarzę Battle Royale. BF? No, A, Battle Royale, dobra, Battle bo Royale. już myślałem, nie, że nie, nie, o nie, BF-ie BF. całym Ja mówisz, mówię teraz o tym Battle Royale'u, nie? O tym Wiesz co, ja trybie. się szczerze mówiąc nie interesowałem. Nie wiem, czy tutaj Kamil, czy Wojtek coś pamiętacie na temat tego Battle Royale? nie, no, że- że Nie, w tej kwestii kompletnie. Ponoć on ma nic nie być, kojarzę. właśnie on jako tam Free to play, Osobny ale komponent zobaczymy. Tak, że on ma tam nie Zobaczymy wcinać jeszcze. się w normalnego BF-a, także kto będzie chciał, to sobie będzie grał w BF-a, kto To będzie byłoby chciał... spoko, nie? No. Spoko by było, jakby tego nie połączyli, jak w przypadku Call of Duty, że żeby zagrać w Modern Warfare, No. musisz mieć Warzona. Tak, no to jątruje, to ponoć potężnie. tak właśnie ma być, także no Byłoby ja fajnie, no. zacieram ręce, czekam do października i mówię, modlę się, żeby tą trzecią betę włączyli, bo naprawdę to pustka, no dla mnie, jeżeli chodzi o FPS-y teraz, no to no mówię, koda odstawiłem dawno, te stare BF-y, to ci powiem, skakałem, no ta 4 jeszcze spoko, ale tam znowu na konsolach jest problem z serwerami. Znaleźć serwer do pogrania, tam masz same prywaty i żeby to działało normalnie, to jest tragedia w tym momencie, nie? Że no męczę się. No dobra. Muszę się przemęczyć do października. Ja postaram się też coś powiedzieć na temat tego nowego BF-a. bo tam Poczekaj, wiesz, tam już... czekaj, jeszcze ci się wpierdolę, bo ty żeś grał Proszę na cię pro, bardzo. to zaraz zdasz swoje Tak. wrażenia. Ja grałem na zwykłej playce i optymalizacja jest kosmos. No, dokładnie. Masz- ja masz mogę to dwa samo tryby? potwierdzić. Nie wiem, czy tam na pro jest to samo. Tu masz 2 tryby. Pierwszy, no to tam on się stara, to jest ten niby lepszej jakości. I on się stara tam trzymać te 60 klatek. Znaczy to mniej więcej chodzi praktycznie cały czas 60 Tak, no. klatkach. Z tą minimalnie tam większą rozdzielczością. No i drugi tryb masz ten wydajności, no to on tam lata, jak patrzyłem, to 120. jest, no powinien być 120, no ale tam bliżej mu 100. No ale to jest takie, że on raczej poniżej 90 nie spada. Takie 90, No, raczej 100 tak, to jest dokładnie. takie, tak trzyma. I sprawdza się też zajebiście. Chodzi mega, tam nie ma tych żadnych ścinek. Wygląda też spoko. No wiadomo, czasami troszeczkę widać ta dynamiczna rozdzielczość, że spada, ale szczerze widziałem singleplayerowe gry, które potrafiły zmasakrować ci gałki oczne, wiesz, w jakichś tam momentach. Jak Szczególnie spada... na Unreal Tak, 5. a przy tym, co tu się dzieje, to naprawdę to jest czyste złoto w tym momencie, a podejrzewam, że do premiery jeszcze to poprawią, nie? To będzie jeszcze No lepiej dobra, wyglądać. to ja wrócę do tego tematu, jak już żeśmy omówili przy okazji grafikę, to ja zacznę od grafiki może. Ja grałem tutaj, Benny, tak jak mówił, grał na zwykłym PS5, ja grałem na PS5 Pro. No i tu mogę potwierdzić, że wygląda to przepięknie. Na Pro także są 2 tryby, jest tryb i 60 fps i jest tryb 120 fps. Podobnie jak na zwykłym PS5, on jest w taki sposób wyregulowany, że właśnie miał gdzieś koło 100 fps. No podejrzewam, że to jest specjalnie, tak? Bo tyle wystarcza spokojnie, żeby płynnie się grało. Natomiast rozdzielczość jest całkiem wysoka, wygląda to naprawdę nieźle w obu tych trybach. No w tym 60 wiadomo ładniej, ale ja szczerze mówiąc, ja z reguły gram w tych trybach 60 fps, a tutaj grałem w tym 120, wyglądało to spoko, a i grało się naprawdę bardzo przyjemnie. Po drugie, tutaj też chciałem pochwalić trochę twórców, bo w końcu jest obsługa myszki w BF-ie. Nie mogliśmy się tego doprosić w tym ostatnim BF-ie 2042, którego ja nazwałem 2137 przed chwilą. Tam się nie mogliśmy tego doprosić, tutaj ona w końcu jest. Jest pełen crossplay, natomiast jest też właśnie obsługa myszki na konsolach, także można, ja sobie grałem na przykład na myszce i można też, co ciekawe, crossplay wyłączyć i dalej grać na myszce na PlayStation, także nie trzeba się męczyć z cheaterami, a można sobie grać na myszce. W zamian na padzie mamy większy auto-aim, z tego co słyszałem, także też Znaczy się to podobno nie jest, nieźle że gra. większy outtime, tylko oni coś tam z recoilem zrobili. Tylko teraz cholera wie, czy to dotyczy tylko bety, czy... Że niby tam jest minimalnie mniejszy ten recoil. Tak, ale bo testowali, że recoil jest i jeszcze podobno łapie mocniej auto-aim w porównaniu do tych starych BF-ów. Ja tak słyszałem przynajmniej, tak, ale Nie, to... nie sprawdzałem.
To i tak nie jest, Zobaczymy, co oni to i tak wymyślą, tak? nie ma podejścia do tego, co jest, wiesz, w kodzie, gdzie tam dosłownie możesz puścić analog i tak wszystkich Tak, kurwa zabijesz. tam to jest kosmos. No, No ale to- w każdym razie wygląda to bardzo dobrze i tutaj jeszcze chciałbym też nawiązać co do tego klimatu, o którym tam wspomniał Benny. No ten ostatni BF, tak jak mówiłem, był bezjęzyczny totalnie, natomiast tutaj od samego początku, od samej pierwszej mapy było widać właśnie cholernie dobry klimat. Tam zresztą na kanale, na naszej lubie jest filmik, o którym ja mówiłem o tym klimacie, że no jest zniszczony Kair, tak? Lata helikopter nad miastem, wszystko wybucha. Kair, cudowna mapa moim zdaniem, No, najlepsza chyba w becie była. Jest genialny klimat. Abrams tam jeździ, gdzieś rozwala te budynki, ty bierzesz gościa, bierzesz za frag, go przeciągasz gdzieś osłonę, tam widzę, że się strzelają wszyscy. No kurwa, to jest klimacik filmowy po prostu. To jest coś pięknego. Klimatem ta gra totalnie wygrała, mechanikami też całkiem nieźle stoi. Jeżeli chodzi o grafikę, wygląda świetnie. No po prostu to jest taka dużo bardziej prawdziwa wojna niż taki Call of Duty, tak? No bo tutaj widać tą wojnę, nie widać takich śmiesznych żołnierzyków, tylko widać tą wojnę i o to chodziło w sumie, tak? To, że Jak jeszcze to naprawdę, poprawią? to jest beta i tu, jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy, które definiują dobrą grę, to tu nie ma do czego się dopierdolić, naprawdę. Tak, To jest, fundamenty tu są bardzo solidne. tu jest, Właśnie i to mnie, tak, to mnie bardzo no. cieszy, że fundamenty tu są super, tak że wystarczy tylko dopieścić parę rzeczy i będziemy mieli kozaczek strzelankę, mi się wydaje. Naprawdę jest to bardzo solidny BF po tej becie i jestem też właśnie bardzo zaciekawiony, co z tego To wyjdzie. powiem ci, Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. to właśnie jak dobra to jest gra, to widać jak po becie chcesz wrócić do kurwa poprzedniego na przykład BF-a, nie? Tak, i ciężko jest, Wtedy nie? widzisz jak tamte gry są złe. Jaka różnica, kurwa jest, nie? Także, No, a ty widać, JJ? widać. Pograłeś trochę? Co ja. Tak, ja grałem, tylko ja grałem właśnie. Zdecydowałem się na granie na PC, bo wiedziałem, że wy będziecie też grać na konsolach. Na przekór nam stwierdzi- chciałeś. Nie, chciałem, żeby były po prostu różne perspektywy, nie? Ja grałem na zestawie 3060 Ti, Ryzen 7700 na normalnych, stokowych wszystkich ustawieniach i 32 GB RAMu, rozdzielczość 1440p. No i FPS-y poniżej setki u mnie nie schodziły. Jeśli chodzi o optymalizację PC-ową, też mogę powiedzieć, że to jest sztos. Da się, panowie, da się. W dzisiejszych Da czasach. się. Jak się chce, to można i naprawdę fajnie to chodziło. Jak odpaliłem sobie jeszcze DLSS-a na jakości, to no jeszcze lepiej to chodziło. Jest dobrze zaimplementowany ten DLSS, jeśli chodzi o tutaj właśnie stronę zielonych. FSR-a nie testowałem, nawet nie wiem, czy on Nie jest, testuj. szczerze powiedziawszy. Ale nie, no nawet nie wiem, czy on jest, tak szczerze powiedziawszy. Lepiej, bo... żeby go nie było. No mniejsza. Ja z racji, że mam kartę zielonych, to mi jest niepotrzebny. Więc no optymalizacyjnie to uczcie się, wydawcy, deweloperzy, jak to się powinno robić. Ogólnie zauważyłem, że EA ostatnio zaczął się uczyć na błędach, jako jeden z niewielu Aż wydawców, dziwne. No, to deweloperów. jest dziwne, no. Ale zauważyliście to też, no, że jest tak, że Jest. no EA uczy się na błędach i to fajnie, to mi się podoba. Jestem z tego faktu zadowolony, bo nie będę ukrywał, że to był wydawca, producent gier, który no mam dużo czasu spędzone, Need for Speedy, nie Need for Speedy i wiele tam innych tytułów. Ogólnie ja mam odczucia podobne jak Benny, czyli Battlefield Bad Company 2, 3, 4, czyli to, co lubię najbardziej, najlepsze BF-y, jakie powstały. Ja najbardziej wspominam najlepiej trójeczkę. No i tutaj też elementy z trójeczki widać. Więc generalnie ja już nie mogę się doczekać, jak będzie premiera. Wlatuję w to na siemano. No i co? No, to jest, myślę, to, na co fani BF-a czekali. Jeśli No, chodzi też tak o myślę. multi. Zobaczymy, bo ma być kampania. Jest zapowiedziana. A, właśnie, Zobaczymy, no tak, co tam kampania będzie. ma być, no. Ciekawe, Tak, co ma to być będzie. kampania. Zobaczymy, co to będzie. Ale myślę, że fani trójki multi, czwórki multi, bo tutaj w tej kwestii mogę się najwięcej powiedzieć, bo najwięcej godzin spędziłem w tych grach, będą naprawdę usatysfakcjonowani. No i warto tutaj, nie pamiętam jaka jest konseta na konsoli, ale na PC te 300 moim zdaniem warto wyłożyć. No, też moim Na zdaniem warto. konsoli masz 330 i 480 za Phantom edycję, coś takiego. Aha, no to podobnie w sumie, Mhm. tak. A Wojtku, jak tam ty grałeś w tą betę?
Ubolewam nad tym, ale nie. Miałem pobraną, miałem plany ambitne, żeby sprawdzić tą betę, szczególnie, że po zapowiedzi Gamescomowego koda myślałem, że mnie trafi. Flaki ci się przewróciły. No, to Oj, chłopie, witaj, nawet witaj nawet w nie klubie. wiesz. Nawet nie wiesz. A wiesz, ja tu jestem jako trochę pod kątem koda, nie? Wieloletni fan serii. Ja naprawdę ograłem każdego koda, jaki wyszedł. A tu I- nagle bomba. I jest bardzo duża szansa, że tego nie tknę. No Chłopie. panie, no nawet platynki nie wbijesz? Ja mam Za Ja cholerę. Ja mam w kodzie od MW219 z Warzone'em. Ja tam mam ponad 6000 godzin uciłane, także możemy sobie zbić piąteczkę, jeżeli chodzi o koda, ale to, co przez ostatnie lata tu się dzieje, to ja też już mam tego po prostu serdecznie dosyć. To, co zaserwowali z Black Opsem 7, nie będę, Nie, już ich, jakby- nie będę już ich obrażał, już ich Nie. obrażałem kiedy indziej. Natomiast także- szczerze, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo może jak Battlefield 6 faktycznie okaże się takim wybitnym sukcesem sprzedażowym, kasowym, graczowym, to kod ogarnie tyłek. Bo by im się Oj, to przydało. wątpię. Znaczy, Wątpię, Nie, wątpię. Nie, ale tu- wiesz co, w sumie to nie był taki soft reboot, ale było podobnie jak był odpływ w stronę Battlefielda chyba, co przegięli z pójściem w stronę przyszłości i zrobili powrót do A korzeni. Infinite Warfare chyba? O tym Tak, mówisz? albo Infinite Chyba. Warfare, bo im się to zbierało przez kilka części. I nie Advanced pamiętam, czy Warfare właśnie... jeszcze był. Tak, i właśnie nie wiem, czy od Advanced Warfare się zaczęło i Infinite Warfare to już był ten moment, kiedy trzeba było wrócić, czy to jeszcze było jedną część wcześniej i ten. Bo pamiętam, że pierwsze oznaki niezadowolenia to był właśnie Advanced Warfare, albo chyba jeszcze, nie, czy jeszcze Black Ops 2. Nie, Infinite Advance pamiętam, jeszcze że był. Advanced chyba. Advance, nie, ale to akurat sam w sobie Advance jako gra była spoko przyjęta wśród tam społeczności, ale już każde kolejne to tam bodajże Black Ops, później trójka, to już były te biegi po ścianach, Tak, jetpacki, tak. to już potem już lipa zaczęła była. się kumulacja jakaś takich dziwnych, Spierdolenia. pojebanych pomysłów Mhm. futurystycznych. Odnośnie tego otrzeźwienia tam i żeby oni zaczęli robić to, co ludzie chcą, a nie to, co im się wydaje, że kurwa ludzie chcą, to mi się wydaje, że tu by musiał faktycznie odpalić ten Battle Royale z BF-a, nie sam BF w sobie, tylko Warzone by musiał po dupie dostać, bo mimo wszystko O, najwięcej graczy siedzi w Warzone i póki stamtąd nie zaczną im spierdalać pieniądze za te skórki, to myślę, że oni gówno z tym będą robić. Naprawdę, bo... No bardzo możliwe. Myślę, że tak, że to też jest faktycznie punkt. No, myślę, że tak może być właśnie. No to Ale liczmy, też, żeby też w takim liczę, razie bo to dostali, wiadomo, tak? no konkurencja zawsze jest dobra, nie? Jak, No, zdecydowanie. a kod przez Szczególnie biorę po ostatnie... rynku konsol. A kod przez ostatnie te 5 lat, co czy tam 4, nie wiem ile ten BF tam był, to... No Call of Duty nie miało konkurencji, tak? To jest, wiesz... No, robili co chcieli. Robili co chcieli, no i ludzie narzekali, a i tak grali, no bo kurwa nie było alternatywy. Nie To jest było to, co alternatywy. ja mówię zawsze, że bo narzekasz na tego Warzona i grasz. Ja mówię, no bo w co mam innego grać? No lubię, no nie wkurwia było mnie, nic, no ale nie. nie mam No nic tak jak z innego. Fifą. No dokładnie. Fufa. Także no. A wracając do optymalizacji, to jeszcze No. chciałem wtrącić. Widzieliście MGS-a i co Unreal Engine tam wyprawia? Tak. Nie, Jezus nie Maria. widziałem akurat. Że tam log był na PC chyba do 60 FPS-ów, a na Ale Pro to to no- i tak wygląda jak gówno. Ale tam to totalnie, tam konsole to jest w ogóle na Pro to wygląda najgorzej i chodzi najgorzej ze wszystkiego, nie? Tam, Tak, ja nie wiem, jak oni to co, zrobili. co oni to zrobili, tam czary mary, ale po raz kolejny do twórców gier wsadźcie tego Unreal Engine'a w rakietę i wypierdolcie go na księżyc. To się nie, O, to się nie Dogadajcie nadaje się z do gier. Kojimą kurwa. i Co weźcie ci, jego co silnik. ci księżyc zawinił? To na Marsa. Aż tak go kurwa. nie lubisz, kurwa. Nie, no to Ej, ale jest- serio, ten silnik Kojimy, ten Decima, tak? To się Nie, nazywało? Decima to jest silnik Nie. Guerrilla Guerrilli Games, tak? chyba. No. Tak, Guerrilli to jest To oni silnik stworzyli. od- Kojima tak. to miał tego Fox Engine, Skorzystał który z niego. chyba został A, Fox Engine. Fox Engine i to zostało... Chyba Konami. skrapowany został Nie, chyba. znaczy to ma Konami cały czas, bo oni tak, to ale nawet oni używali robią jeszcze w coś w ogóle z PS-ie. nim? Nie robią, bo są też debilami. Debilami są, no dokładnie. Bo to był naprawdę zajebisty silnik. Weź sobie odpal
MGS-a pamiętam. piątkę, kurwa, teraz. Jak Chodził to, kozak, no. i to nawet na Zajebiście to PS4, jak to wygląda. wygląda, No. jak to chodzi. Ja nie Tak, wiem, na czemu oni to PS4 Ja to porzucili. na że FPS PS4 chodziło. ogrywałem No, w klasycznej, tej no. zwykłej fatce. no. I to kurwa zapierdalało. Te 30 klatek, co prawda, no wiadomo. Nie, 60 to to w było. 60 miało. 60 na zwykłym PS4 było tam było. 60? No. Na ziemniaku PS4 zwykłym, to 60 FPS Może, chodziło. no kurwa, ja już to wiesz, ja to ogrywałem na premierę, to może wiesz, taki No ten kurwa, silnik dla mnie to pryzmat był tych ewenement. 30 Kozak klatek był. mam. No, No, że oni to niesamowity A to muszę porzucili. sobie to odświeżyć, obczaję sobie to na prosiaku, No. na 4. Także Zobaczymy, tak, dobra, jak to koniec mam. optymalizacji. Unreal Jedziemy Engine dalej. 5 na śmietnik. Na śmietnik, tak jak zawsze. To jest Jak konkluzja zawsze. każdego odcinka, naprawdę, naszego tutaj podcastu. Unreal Engine 5 na śmietnik, to jest konkluzja każdego odcinka. A jak ja sobie przypomnę, że to miał być zbawca gamingu i w O ogóle, Jezu. to aż mnie krew zalewa. Dobra, jedźmy dalej. Teraz Poniekąd mamy nie. sprawę Dragon Age'a. No, co tam Wojtku chciałeś? Nie, mówiłem, że poniekąd jest, tylko niekoniecznie w takiej formie, w jakiej chcieliśmy. No No, niestety. tak, dokładnie. Teraz przejdźmy do Dragon Age'a, konkretnie to do remasterów Dragon Age'a. Otóż, jak pewnie wiecie, na rynku mamy remaster serii Mass Effect. Całkiem fajnie wyszedł zresztą, tam sporo osób grało, mówiło, że spoko i tak dalej. Natomiast nie ma remastera Dragon Age'ów, tak? Teraz dlaczego go nie ma? To jest bardzo dobre pytanie. Dużo ludzi się zastanawiało, w końcu do jakiegoś tam youtubera, ja w sumie nie pamiętam już do którego, ale to jest nieważne, został zaproszony były pracownik BioWare, to jest Mark Darrach, i on tam ujawnił taką bombę, że oni chcieli zrobić naprawdę w tym BioWare'ze remastery tego Dragon Age'a, natomiast Electronic Arts miało to w dupie. Generalnie powiedzieli im, że oni im nie dadzą żadnej kasy na to, jeżeli chcą, to mają sobie robić z tego, co mają. No oczywiście oni nie mieli za dużo, więc nie mogli tego zrobić. No i niestety finalnie tych remasterów nie dostaliśmy. Także to jest temat dość bliski mojemu sercu, także pozwólcie, że ja tutaj zacznę akurat. No i powiem, że strasznie mnie to boli. No bo na szczęście te Dragon Age jeszcze da się ograć na konsolach, bo one wleciały do wstecznej na Xboxie i tam można je ograć, no ale niestety nigdy nie dostaliśmy remasterów z prawdziwego zdarzenia, a bardzo szkoda, bo moim zdaniem te gry na remaster zasługują. Jedynka była naprawdę fajna. Dwójka, Fenomenalna. No, Tak, ale bym dwójka była przytulił hejtowana. takiego Dragon Age'a na Unreal Engine. ale nie 5. Nie, Na no, 4. śmieję się. Na 4. I dwójka była mocno hejtowana, natomiast moim zdaniem trochę ludzie przesadzali z tym hejtem, bo ja ją ogrywałem po latach, po Dwójka wielu była latach. taka okej. Znaczy, Znaczy, dwójka ona była była inna, mroczniejsza, w poprawna ogóle była. taka... Tak, ona była w ogóle inna od tej poprzedniej części, ale nie była zła moim zdaniem, także ludzie się Nie, ona trochę była czepiali. poprawna moim zdaniem. Mnie się to dobrze grało. Ja w to grałem po wielu latach, mi się w to naprawdę fajnie grało. Potem wyszła trójka, ludzie się też trochę tej trójki czepiali, ja też nie wiedziałem za bardzo, o co im chodzi. Były tam kilka minusów, były niektóre questy gówniane typu MMO i tak dalej, ale generalnie to była naprawdę solidna opowieść, była fajna fabuła, byli fajni towarzysze, był naprawdę fajnie zrobiony świat. Mi się w to świetnie grało, no i przyznam, że mocno mnie to jednak boli, że tych remasterów nie ma. Na szczęście, tak jak mówiłem, że da się to dalej ograć na konsolach, bo jest to w wstecznej, ale no nie jest to Tak, sytuacja jest, idealna, niestety, bo najlepiej jakby te remastery były. Bardzo mnie to boli, no i tutaj karny kutas, że tak powiem, dla właśnie EA, że on to zablokował. Powinien na to wyłożyć kasę i boli mnie to mocno. Dobra, panowie, który chciałby tutaj dołożyć cegiełkę, jeszcze dołożyć EA-owi? Znaczy, no ogólnie wiesz, to jest tak jak jedynka, dwójka, no Inkwizycja nie wiem, czy tam to potrzebuje remastera już, ale Znaczy, wiesz co, 60 FPS by się tam po prostu przydało, wiesz? no to powiedzmy łatka, wiesz, żeby rozdziałkę podciągnąć i Tak, Na te Xboxie klatki. nie ma 60 nadal? Znaczy jest FPS boost tam, natomiast jest rozdzielczość chyba 900p, bo to jest ta wersja z Xbox One, ona nigdy nie dostała patcha Mhm. tego do rozdzielczości, nie? Ale jest 60 Aha. FPS, Także także tam, no to powiedzmy drobne zmiany, no ale tak jak Tak, jedynkę, tak. dwójkę, no to no chętnie tutaj bym trzeba zobaczył, tylko by- teraz kwestia, No czy... jedynka w szczególności. Tak, czy my chcemy remastera z podbitą rozdziałką, czy my chcemy jakichś większych zmian, czy byśmy chcieli, bo to chcieć to my sobie możemy, a jej i tak ma nas w dupie. Także No ma. Znaczy ja mnie Ja by jedynkę- zadowolił, szczerze mówiąc, rozdzielczość wystarczy większa mi się i podobał FPS, klimat. tak? Ja jedynkę, dwójkę grałem. O grze nie powiem ci w tym momencie nic dosłownie, bo ja to grałem 100 lat temu, jak to wyszło. I jeszcze grałem na PC-cie. Także wiesz, ale odważni. chociaż dwójkę to już chyba na Playaku ogrywałem na tym. Na Ale PS4?
Tak, ale no nie wiem, to wiesz, uwalanie takiego projektu, nie wiem z czego oni, wiesz, to wywnioskowali, że to może być zły krok i nie sfinansujemy Ja tego, też nie w wiem. sumie nie wiem. Zresztą sam, jeżeli mogę się wtrącić na sekundkę, zresztą sam ten koleś, ten właśnie Mark Dara, on powiedział, że on nie rozumie, dlaczego oni nie chcą tego zrobić, bo to jest darmowa kasa normalnie, Znaczy, nie? to akurat zajebiście by się mogli odkuć po tym Veilguardzie całym, No nie? tak, Że tak. to jest to, co mówiłem przed podcastem, że na Amazonie jest w tym momencie promocja za pewne rzeczy zakupione, dostajesz w gratisie Veilguarda na płycie, na konsolę, czy tam, wiesz, na co tam chcesz i ludzie do nich piszą maila, że po prostu nie wysyłajcie mi tego gówna, bo ja tego nie chcę, także to już, wiesz, coś o czym świadczy, tak, że wiesz, sklepy za darmo ci wydają, chcą się czegoś pozbyć, a ludzie i tak tego nie chcą, także no tu ewidentnie coś jest nie halo i myślę, że po czymś takim, no takim remasterem, remake'iem, nie wiem co oni by tam chcieli zrobić, 1 i 2 naprawdę mogliby sobie sporo odkuć. I przede wszystkim mi się wydaje wizerunkowo trochę się poprawić, nie? Bo BioWare no i Nagrabiło sobie, ogólnie nie? jej nagrabiło sobie, no tym ostatnim, no tam zaufanie mocno spadło do nich, nie? Po tym Veilguardzie, także no co, mamy Słusznie. co mamy i no nie, no tak, no to wiesz. Miałem nieprzyjemność to recenzować, także słusznie. No, także zmarnowałem na to sporo godzin swojego życia i naprawdę hejtuję. A Mówię, robiłeś ja nie- pompeczki? Co? Robiłeś pompeczki? Nie, pompeczek nie robiłem niestety, a powinienem, bo to moje ciałko by się trochę zmniejszyło przy okazji. No, także mówię, ja nie rozumiem zupełnie tego kroku, jeżeli była taka możliwość i ktoś tam na górze stwierdził, chłopi pojebany, jesteś tu głupi pomysł. No, No, nie no chcemy nie, tej no. darmowej kasy, spierdalaj, nie? Ale wiesz co, to jest chyba też trochę, bo to ja też mniej więcej kojarzę ten wywiad, Dara nawet o tym wspominał, Mhm. że to może wynikać z polityki AI, które jest trochę przeciwko remasterom i remake'om, tylko z drugiej strony co robi Mass Effect Remaster. No właśnie, nie? No właśnie. Ewenement jest, nie? Także precedens jest, a oni... W sensie, a dają ja kasę absolutnie nie darmo. narzekam, bo ja Mass Effecta kocham całym sobą, ja jestem chodzącą encyklopedią, ale No właśnie, no. no I super, jakby że też- wyszedł ten remaster, nie? Bo tak, to ale było ja też ścięte. rozumiem jakby tą drugą stronę Dragon Age'ową, nie? Jakby wiem, że oni też pewnie by chcieli dostać remastera, który by naprawiał niektóre rzeczy, których wcześniejsze części nie dowoziły. Na przykład Mass Effect 1 w oryginale absolutnie Mako było niesterowalne. To jest pojazd z kategorii kochasz go Tak. albo nienawidzisz. Ja nienawidziłem. W remasterze poprawili sterowanie. Dało się tym Tak. w końcu jeździć. No I to to jest- zrobili fajny krok właśnie. Tak, Takie to jest, poprawki wiesz, QL porobili różne rzeczy, że Czasami te drobne remastery- rzeczy, nie? Wystarczy. tak. A Tak, znacznie ale to są poprawili małe takie. rzeczy, które po prostu sprawiają, że odbiór jest skrajnie inny. Dokładnie. No i naprawdę fajnie wyszły. No i naprawdę, no dziwi mnie, że oni tych remasterów nie robią, tych Dragon Age'a, bo myślę, że zasługują te gry na ten remaster. Ale no szczęście w nieszczęściu, że chociaż da się je ograć dalej, tak? Bo niektóre gry i tego nie mają, tak? Że już w ogóle są dead kompletnie. No na szczęście tutaj jeszcze możemy je ograć. Nie wiem, Imprezka, coś tam chcesz wypowiedzieć się na temat Dragon Age'a? Czy Nie, no dupa? myślę, że wszystko zostało powiedziane generalnie. A na temat EA? No ja bym chciał... Ale co na temat EA? No już mówiłem na temat EA. To też wszystko Generalnie, zostało powiedziane już chyba. EA zaczęło się uczyć na błędach, tak jest moje zdanie przynajmniej. Ale nie na wszystkich, jak widzisz, no. Ale generalnie, znaczy no Dragon Age, no. Ale generalnie rzecz biorąc, no ja bym najbardziej przytulił chętnie ten remaster jedynki, bo moim zdaniem to jest najlepsza część. Znaczy no z całej tej- jedynka, dwójka, nie? Żeby to się... No w sumie tak, no dobra, jedynka, dwójka. No bo trójka, tak jak mówisz, w sumie tam Podbić tylko ewentualne trzeba podbicie rozdziałkę i rozdzielczości. FPS-y. Obstawiam na konsolach, bo na PC pewnie znając życie, to nie ma tego problemu. A nie wiem nawet. A czy nawet tam jak jest, to jakiś są limit. mody. No, pewnie No nawet jak modami, jest, to nie? są mody, no właśnie, to też ten urok PC-ta. No ale generalnie rzecz biorąc, no to te pierwsze dwie części przytuliłbym remaster, z chęcią bym z powrotem to ograł. Jakby było pudełeczko na konsolę, to też by człowiek kupił. O, No jak nie, no to wiadomo. mów mi więcej. Ja jest jak jest. My Żyjemy w cały, czasach, cały, jakich żyjemy. cały czas Team Pudła mimo wszystko. Team Pudła, dokładnie. No ja ostatnio sobie właśnie zakupiłem GTA 3, kurwa, na PS2 i Carbona. No i miło, do miło. Koneser. bardzo. Pan koneser. EA. No jej.
Jej. No, także tak. No w sumie tyle w tej kwestii. No 1, 2 bardzo chętnie. No ale No to co? wszyscy Uwalone, jesteśmy zgodni, no że to powinno uwalone, powstać. tak. No dobra, to tak, to teraz jedziemy dalej. Mamy sprawę nieco bardziej hardware'ową. Otóż dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Wojciech Loranty. Jest to junior PR specjalist w firmie Sarota PR i zajmuje się m.in. monitorami Philipsa. Ładnie przeczytałem, Wojtku? Ładnie. Pięknie, wspaniale, po prostu. Jakbym Mam mógł, tu to bym ci spisane. dał medal. A to jeszcze będziesz miał okazję, słuchaj. No, I słuchaj, na to Wojtku, liczę. Wojtku, dzisiaj mam do Ciebie takie pytanko, żebyś nam pomógł rozwiązać pewien spór. Otóż dużo ludzi w internecie pyta, na przykład mnie, w ogóle dużo ludzi pyta odnośnie monitorów, ale dużo ludzi mnie też pyta osobiście, jaki kupić monitor do konsoli. Okazuje się, że na rynku są dwie technologie, są to monitory OLED oraz mini LED. Bardzo dużo osób się pyta, jaki monitor właśnie kupić do PS5 i jaki Ty byś rekomendował. Także oddaję Ci tutaj głos, bo Ty jesteś ekspertem. Jestem ekspertem, ale może zaznaczę na dzień dobry, że wypowiadam się z własnej perspektywy, nie z perspektywy marki, którą się opiekuję, czyli w tym wypadku Oczywiście. Philipsa. Nie no, wiadomo, nie, ale trzeba zaznaczyć. Dla potomnych i nie tylko. Jeśli chodzi o typy, nazwijmy to monitorów, jest ich więcej. Natomiast podstawowa rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę przy okazji zakupu stricte pod konsolę, bo to w tym obszarze się poruszamy, tak, tylko pod konsolę. Tak, tak. To jest to, żeby to był monitor standardowy, czyli 16:9, bo 21:9, 32:9 jest pod konsolę lekkim overkillem, bo nawet jeśli taki kupimy, to konsola nam tego nie będzie w stanie obrazu rozszerzyć w żaden sposób i będziemy mieli kwadratowe 16:9, znaczy, przepraszam, prostokątne 16:9. I pasy. No jedynie jeżeli mamy dodatkowe oprogramowanie w monitorze, to czasem to rozciągają, bo widziałem też takie opcje w niektórych monitorach. Jest taka opcja, natomiast czy to dobrze wygląda, to już inna kwestia, nie? Jak gówno mi się Znaczy, wydaje, że to tak, wygląda. tak, ja mówię, no, tylko wiadomo. jest taka możliwość, tak? W niektórych tych rodzajach monitorów. Widziałem Znaczy, tak, takie tak, coś, nie polecam, że No. tak powiem. No rozciągnięcie przeważnie wygląda słabo, ale no tak, no, jeśli mówimy o stricte tego typu kwestiach, to tak, jak najbardziej jest taka opcja. Natomiast druga część to jest to, żeby miał przynajmniej ten HDMI 2.1, żebyśmy mogli grać w maksymalnej możliwej rozdzielczości i z maksymalnym możliwym odświeżaniem wspieranym przez konsolę. I jeszcze I teraz VRR jest sprawa, nie? Jest. Jeżeli chodzi o właśnie. HDMI 2.1 2.1. właśnie, że na PS5 jest niestety wymagany, żeby mieć VRR, tak? A na Xboxie nie na przykład. No Także- tak. Ale to wiesz, jeśli chodzi pod PS5, to jak najbardziej, jeśli pod Xboxa, no to jak sam stwierdziłeś, nie jest to wymagane, nie trzeba się Tak. tym przejmować. Chociaż fakt jest faktem, pod PS5 faktycznie jest to rzecz ważna. Natomiast podstawowa różnica między OLED-em a mini LED-em, bo to już przejdźmy może faktycznie do tych samego typu. Tak, no to są takie high-endowe dwa, że tak powiem, technologie, bo no odłóżmy już na bok te takie zwykłe monitory, tak? Bo No głównie właśnie ludzie nie do pytają o końca, to. właśnie nie do końca. Tak? No dobra, dawaj. No. Bo tak, mini LED nie jest jakby rodzajem matrycy. To jest typ podświetlenia. Ty dalej działasz na matrycy VA lub IPS, dlatego nie do końca, ale ono po prostu ma inne podświetlenie. To nie jest WLED, to nie jest żaden inny typ, to jest po prostu mini LED. Masz strefy lokalnego ściemniania, czy tam lokalnego podświetlenia, po prostu local dimming, i one mogą działać niezależnie od siebie, przez to zwiększać kontrast. Zresztą te monitory mają znacznie wyższy kontrast niż standardowe Potwierdzam. IPS-ki. I tutaj jakby, ale to wciąż jest podświetlenie, to jest wciąż standardowa, nazwijmy to, matryca. OLED nie ma podświetlenia. OLED jest tak na dobrą sprawę matrycą samą w sobie. Te piksele same się wyłączają, same się rozświetlają, każdy niezależnie. Dlatego mamy tutaj do czynienia z tak zwanym infinite contrast, czyli tym nieskończonym kontrastem, no bo po prostu OLED może się wyłączyć, nie? Każdy piksel może się wyłączyć, stąd zresztą ta OLEDowa czerń. Ona jest faktycznie czarna, bo ten piksel w żaden sposób nie świeci. Pod kątem jasności samych... Jeszcze przepraszam, Wojtku, na sekundkę ci przerwę. Chciałbym tutaj jeszcze dodać, że na mini LEDach też może mieć idealną czerń, natomiast on ma te strefy takie dość duże, tak? I będzie widać taki blooming naokoło. Jeszcze no właśnie, z racji tego, że będzie... nie? Że No tak, będzie no, że to jest znaczy, normalne, mam to no. wspomniane, nie? Później. A, Natomiast masz, dobrze, jakby fakt, że jest blooming, no to już mówimy, że to nie jest idealna czerń, nie? Tak, No dokładnie.
Znaczy, idealna cherry może być na przykład gdzieś obok, dalej, tak? Natomiast blisko tym obiekcie, który ma duży kontrast, będzie widać właśnie to takie halo, ale no to jeszcze do tego dojdziemy, tak? Dojdziemy, spokojnie. Drugą rzeczą, na którą musimy wziąć poprawę, to jest tak naprawdę jasność, ale nie jasność samego monitora, czyli te nity, tylko jak jasno mamy w pokoju. OLED najlepiej się sprawdzi w przyciemnionych, ciemnych pomieszczeniach, tudzież w godzinach wieczornych, nocnych, kiedy faktycznie nie pada nam żadne mocne światło na tę matrycę. Mini LED tutaj takiego problemu nie ma, on jest znacznie jaśniejszy, on na spokojnie może być wykorzystywany w mocniejszych warunkach oświetleniowych, kiedy mamy wybitnie jasny pokój albo okno obok stanowiska, chociaż to jest akurat ból. No, ja mam na przykład tak i dlatego u mnie OLED w żadnym stopniu się nie sprawdzi w pokoju. Ja też tak mam na przykład. Ja mam monitory IPS, bo po prostu ja centralnie praktycznie, tak, za jednym monitorem mam okno, a za 1/3 drugiego monitora mam też okno i nie ma takiej możliwości, żeby w moim pokoju po prostu się OLED sprawdził, bo po prostu jest zbyt ciemny obraz na tych monitorach OLEDowych, bo miałem przez chwilę u siebie OLEDa od mojego szwagra, więc no nie ma takiej możliwości. Ja muszę mieć po prostu coś, co jest na matrycy IPS, bo będzie po prostu zbyt ciemny ekran przy tych monitorach. Nie no, Albo ty masz, VA tylko wiesz, może być też, nie? skorzystaj z komputera wieczorem i w nocy. No ja wiem, no to jest to jakieś teoretycznie, ale no nie da się czasem tak po prostu. Nie no, tak, wiem, a to śmieję się. ja Żartujemy stwarza problem. sobie, no. Czyli to, Druga kwestia jest też taka, że na przykład jak ja mam wykresy od ścieżek audio, to na OLEDzie to też stwarza problem, bo często środkowa część ścieżki to jest cały czas ten sam obraz. I jak na przykład na OLEDzie dużo używasz, że masz w tym samym punkcie praktycznie te same piksele, to wpływa negatywnie na tego OLEDa, bo on Statyczny się obraz szybciej masz, nie? wypala, tak? O wypaleniu też tak. sobie porozmawiamy, bo to to też już jest temat Tak, rzeka, to jest tak temat rozwinięty, że mnie to czasami się śmiać chce, jak tam czytam No tam, no dużo jest niektóre teorii rzeczy. różnych, dlatego Propos OLEDa, zaprosiliśmy tylko Wojtka. teraz ja z drugiej strony, od strony telewizorów, w sensie ja jestem na OLEDzie od 6 już lat i... One się mocno różnią, jakby co monitor od Znaczy- telewizorów OLEDowe. No, ja wiem, ale chodzi o tą jasność, że ja mam okno centralnie za telewizorem. Faktem, że ja mam wiecznie grobowiec tam, bo ja mam zawsze rolety zasłonięte i tak dalej, ale faktycznie, że w dzień nawet jak tam światło przebija, no powiem ci, że na OLEDzie faktycznie to ja mam w tym momencie LG C4, także on jest i tak jak na OLEDa dosyć jasny, bo to jest jedna z tych lepszych matryc, takich tam wiesz, jaśniejszych. I no w dzień, jak takie mocne słońce przypierdzieli, to faktycznie, mimo nawet zasłoniętych rolet, jak gdzieś tam się przebija, to strasznie zbiera, odbija się to i ciężko czasami coś dostrzec. No ale za to w nocy, wieczorem, Matko Boska. No to wyobraź tak, sobie. nie Klękajcie błagam. narody, no nie zamieniłbym na nic innego. No tutaj ja się zgodzę w pełni, tak, oczywiście. Ja też na przykład dlatego, bo ja mimo wszystko dużo czasu spędzam w dzień przed komputerem, więc zawsze na przykład doceniam matowe matryce. A w OLEDach to jest częste, że są jednak te takie Błyszczące są, Claire. błyszczące, nie? Z reguły, z tego co tak? kojarzę, to nie ma OLEDa na ten moment przynajmniej matowego. O jest No Samsung, jest zrobił. Zrobił? Jeden W końcu? Samsunga jest, chyba S60 on się chyba nazywa, czy S80? Jest w Okej. każdym razie jeden model matowy, bo tam ludzie kupowali go też właśnie ze względu na tą matrycę, wiesz? Okej. Jakby No co, dobrze, bo to- dobrze, jedziemy dalej. powiedziałem. Jedziemy dalej, tak Wojtku, nie przerywamy Dobrze, ci, bo tam... prawidłowo. No. Nie, spoko. Jakby podcast jest po to, żeby rozmawiać całościowo, nie żeby... No, Tak, oczywiście. żeby dyskutować. No. No to tak, jasność mamy już odhaczoną. Jasność HDR pokoju. przeważ- Jasność Tak, pokoju. dobrze. Monitora w sumie też, bo też chyba wspomniałem na samym początku, że mini LEDy osiągają wyższą. Coś Tak, tak, kojarzę. Znacznie wyższą z reguły, nie? Tak. To jest niestety. W sumie to jest dobrze. Znaczy, to No. dobrze, ale to nie jest tak, że... Zależy dla kogo. Jak że- ktoś ma mileta, to dobrze. Kwestia wiesz, zastosowań, tak? Wiesz, Tak, OLED się 1000... sprawdzi bardziej w tych kwestiach, a IPS na mini LEDzie czy tam innym podświetleniu sprawdzi się w innych kwestiach. Nie, Tak? no wiadomo, Tak. no ale biorąc pod uwagę na przykład gry, jeżeli chcesz grać i jakieś typowo singlowe i teraz
nie wiem, masz ekran LCD tam jasności, nie wiem, 1500 nitów, ale masz takie podświetlenie to lokalne, w sensie cała matryca ci wali, a bierzesz, nie wiem, jakiegoś nawet starszego OLEDa, który tam miał przykładowo 800 czy 900 nitów, gwarantuję ci, że na OLEDzie będziesz miał dużo lepsze wrażenia niż na tym No dużo tak, ja jaśniejszym wiem, o co LCD-ku, ci nie? chodzi. Tylko, że wiesz, ja też nie mam jakichś starych LCD-ków, nie? W sensie, no... Nie, no wiadomo, to jest- ale wiesz, no. Ja wiem, o co ci chodzi, no wiadomo, no to OLED tak, tylko że no mówię, w kwestii dnia to no, No tak jak w tak, moich no, zastosowaniach, no, wiadomo. to wiesz, ja też inaczej, bo ten problem jest u mnie tego okna, nie mam za bardzo jak inaczej przestawić, bo znowu okno będzie mi napierdalało potem po prostu w monitory. Zrób se I pokój to w też jest piwnicy. problem. Mógłbym, Brzmi mam jak taką plan. możliwość, co jest najlepsze. Mama, wyprowadzam się, a gdzie idziesz? Do piwnicy. Do piwnicy się wyprowadzę, będę tam grał w grę. Tomb Raider. No dobra, Wojtku, jedź dalej, bo ci znowu przerwaliśmy. Ale to dobrze, spoko. Dobra. HDR będzie lepszy w przypadku mini LEDów przeważnie. Też dlatego między innymi... A czemu? Czemu? Bardzo Bo dobre ja pytanie. na przykład, jak na przykład jestem u mojego szwagra, który ma C3 LG-ka i on ma go podpiętego do kompa poprzez HDMI 2.1 i on dużo gra właśnie na tym LG-ku, to jak on ma cały czas HDR odpalony, ja jestem, wiadomo, wieczorem jak jestem u niego, to wiadomo też ten odbiór jest dużo lepszy, nie oszukujmy się, ale on na przykład odpala sobie Battlefronta z HDR-em, to kurwa ta gra wygląda tak fenomenalnie, ta dwójka, że ja pierdolę, no ten HDR jest po prostu... No to jest kompleksowa sprawa, wiesz, To właśnie nie jest Kamilu. kwestia, że jakby na OLEDach jest zły. Nie, absolutnie. Po prostu na mini LEDach działa trochę lepiej. To jest jakby oczywiście, to jest wciąż poziom, gdzie przeciętny użytkownik raczej nie znajdzie różnicy dłużej. Natomiast no, po prostu będzie działało na mini LEDach lepiej, bo mamy tam standardowy panel LCD. Natomiast coś, czego mini LED z kolei absolutnie nie jest w stanie zreplikować, to jest właśnie ta idealna czerń. No to wiem, bo te piksele się wyłączają Dokładnie. i po prostu Tutaj no, nie nic się mamy nie świeci, to jak nie ma być lepszej czerni, tak? No dokładnie. Chociaż też nie zawsze, no bo teraz wracamy z powrotem do kwestii jasności pomieszczenia i tego, czy źródło światła pada na matrycę OLEDową. W momencie, w którym będzie źródło światła padać na matrycę, no to niestety, ale ta czerń nie będzie idealna i będzie to niestety widać. Sam to zresztą widzę teraz, bo akurat korzystam z OLEDa po raz pierwszy w życiu. I zgadnijcie, jakiej firmy? Philips! Manta. Kto by się spodziewał? Manta, Cougar and Marz! Kruger Mac. Ty, a Manta w ogóle O, jeszcze to- istnieje? O Nie Boże, mam nie wiem, pojęcia, czy Manta nie wiem. istnieje. Oby nie. Tak. Ja aż to zgoogluję, kurwa. Jezu. Manta, Boże, nie. Czy O Jezus, Manta kochany. istnieje? JJ Researcherowi. No. I zasadniczo no, wygląda to nie najlepiej w momencie, kiedy mam otwarte okno i mi światło pada z okna bezpośrednio na monitor. Nie, jakby jest słabo. Natomiast pod wieczór albo jak zamknę rolety, Tak, Bajka. Manta istnieje cały czas. A, szkoda. jakim cudem? Jest tanio? Jest tanio. Jest tanio? Jest dobrze. Jest tanio. Dobrze, Nie, no, jest jest, jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio. jest tanio. Jest tanio. Na tym zostańmy. No ale off-topując, ja kiedyś kupiłem w swojej głupocie telefon Manty i to był najkrótszy okres użytkowania telefonu w moim życiu. Matko boska. Ile? 2 tygodnie? 3 dni. O, O, to jest... Widzę, że większy kredyt Ambitnie. zaufania dał tutaj Kamil. Ambitnie. Najlepsze O jest to, że matko. że nie, musiałem go wymienić nie dlatego, że chciałem, chociaż to oczywiście też, już po pierwszym dniu zresztą, ale dlatego, że on po prostu się zepsuł po tych 3 dniach. A zwrot ci Fenomenalne. chociaż uznali? Tak. Co O, za to przypadek. Chociaż tyle, nie? Fenomenalna Że dało się to firma. zwrócić gówno. Oj tak. No. To było złe. No dobra. Dobra, ale Jedź wracając sobie do- dalej do tam, monitoru. Wojtku, no. Pod kątem równomierności podświetlenia, no to OLED, tak, bezkonkurencyjnie, bo tutaj znowu Każdy wracamy, piksel świeci tak samo. Dokładnie.
Mini LEDy radzą sobie z tą kwestią też nieźle, żeby nie było, ale Bo tutaj... mają więcej stref podświetlenia. Tak, Co? tylko Tak. właśnie to jest ten mały chamski punkt. Ten local dimming musi być włączony, bo Tak. jeżeli nie, to zasadniczo niczym się nie różnią od standardowej VA-ki lub IPS-ki. Dokładnie. A to z kolei oznacza, że mamy możliwe i łatwe do zauważenia problemy z backlight bleedingiem, czyli efektem, który możemy łatwo zauważyć podczas oglądania ciemnego ekranu w warunkach słabego oświetlenia. Wtedy się pojawiają te obszary świetlne wzdłuż krawędzi albo narożników ekrany. W narożnikach najczęściej. Ale mnie to wkurwiało. Tak, ja to ostatnio w Steam Decku zauważyłem, że w rogach No to i się PS-ach pojawiło. szczególnie to właśnie widać, nie? No, Na no, IPS bo ja masz mam IPS tego Glow. pierwszego Steam Decka, nie? Więc on ma Tak. tego LCD-ka, nie ma OLED-a. Mhm. Już ponad 2 lata mi służy i teraz mnie to zaczęło kurwa tak wkurwiać, zauważyłem. Mamy też VA clouding, to jest z kolei dla VA charakterystyczne, to mamy nierównomierną czerń przy bardzo ciemnych scenach. Akurat sam nigdy nie miałem, ale to może też kwestia tego, że nigdy nie korzystałem z monitora VA. O, ja Ej, a korzystam ty na jesteś w przykład sumie akurat. specjalistą, to powiedz, jaka matryca najlepiej radzi sobie z wysokim odświeżaniem? Jaka Tenka matryca? chyba, nie? Tak. Chyba ten, no. Tak, tenka, Ale- bo tenki są pod esporty robione w tym momencie. No nie Chyba licząc nie OLEDa ma chyba, nic. tak? Nie szarżował z tym OLEDem, bo to czekaj. Najszybszy IPS jaki mam, przynajmniej jaki kojarzę. Bo najszybszy OLED jaki mam to jest 360 Hz. Tak, ale 480 też chyba są już. Jezu, Są albo ale- mają tak. być. Są albo Kurwa, mają być. ale po co więcej w ogóle? To pod 360 esport. to już jest, no ale no E, nawet pod esport. To... Ostatnio zresztą widziałem, że 750 Hz któryś producent wypuścił. Ja pierdolę. Pierdole. Ale Tak. kto tego używa, to ja nie wiem, szczerze Ale mówiąc. czekaj, bo ostatnio też wyszedł AOK-owy monitor pod CS-a specjalnie. To jest chyba CS24A i on ma 610 Hz. Nie O. wiem, do I to jest też na 240 to widzę bez problemu. W sensie, jak mi byś pokazał, nie wiem, 60, 120, 180, 240, to bym ci palcem pokazał, nie wiedząc, który jest który, to bym ci palcem powiedział, który jest który. Ale powyżej 240 ja już w pewnym momencie odpływam. Już jakbyś mi pokazał 240 i tam, nie wiem, 300 coś, nie wiem, czy ja bym to odróżnił. Prawdopodobnie inaczej, dużo grasz w kompetytywne? No dużo, ale Sporo chyba on powiedzmy gra, nie? już, no ale to już nie wiesz, nie na kompie, już od kompa odszedłem, także wiesz, ja jestem powiedzmy zlokowany w tych 120, nie? Herca. No to tak, no to tutaj faktycznie pewnie. No, nie ale wchodzi. no mówię, no nie wiem, no może faktycznie jak oni wiesz, siedzą i tam nie wiem, No odczuwają nie, no to na może... scenie profesjonalnej różnicę. nie było, każda milisekunda się liczy, nie? No, każda Ja wiem, klatka, wiem, każda no, pierdoła. no. Więc no tak, ale jakby ja ogólnie jestem z tobą. Powyżej pewnego momentu dla mnie nie ma różnicy, ale też ja jestem graczem bardziej casualowym, nie jestem jakoś przesadnie zapalonym graczem CS-a, Valoranta albo czegokolwiek tego typu. No ja też do tak CS-a uważam. wróciłem ostatnio i gram na Loku 165. Co prawda wiecie, ja gram casualowo, po prostu gramy sobie z ziomkami, kręcimy beczkę i się napierdalamy. Ale dla mnie to jest wystarczające, bo mój prime CS-a, mam tam, nie wiem, kurwa, prawie 2000 godzin w tej grze. To były lata 2017, 15. No i wtedy wystarczało spokojnie te 120 klatek, tak? Czyli ja grałem w tamtym momencie na 100 Hz monitorze i miałem tam 100 parę klatek. Więc na tamten moment, żeby tak jak my się dostaliśmy na Mistrzostwa Polski z ekipą, to było spokojnie wystarczające, ale wiem, że no tam ostatnio jak patrzyłem sobie tą scenę, no to 240 to większość tych graczy ma, chociaż są ewenementy jak nasz polski gracz, bodajże Hades, który gra na 60 Hz profesjonalnie. No, dobry No, jest. no ja, jeżeli mogę tutaj dodać, to ja tak tylko się delikatnie pochwalę, że mam 3 konta Global Elite zdobyte na laptopie 18 cali, odświeżanie 60 Hz. No, Da się. Da się, dokładnie. Chcesz pierwszą to taką rozwinąć? wyższą rangę. Nie. Pierwszą wyższą rangę w sumie wbiłem na tym 1400 na 900, 16 na 10
75 Hz. No właśnie, Pierwszy taki także monitor do najważniejszy jest skill moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten. Ale wróćmy do tematu jeszcze, bo Nie no, tutaj wiesz, żeśmy skill doszli skillem, troszkę ale od na tematu. najwyższym No bo poziomie to w tym herce momencie już były, herce. kwestia Więcej herców. Więcej herców. No, także tak. TNK najlepiej sobie radzi z hercami, ale o TNC w kontekście monitora pod konsolę może nie rozmawiajmy, bo to może... Konsumenci mogą wpaść na bardzo dziwne pomysły, a Tak, niech tak, także, lepiej także nie. zasadniczo uznajmy, że TNK nie chcemy pod konsolę. Tak. Kwestia też kątów widzenia, no bo raczej jak grasz na konsoli, to nie musisz być przykuty do klawiatury ani myszki, możesz sobie pochodzić z padem gdziekolwiek. Nie tak jak ja. Widzicie, to nie tak jak ja. No tak, no nie, no niestety. Tylko na monitorze. Ale Ja- Godlike, ja ty na jesteś monitorze wyjątkowy. Ja Ty jestem jesteś wyjątkowy. Od urodzenia. Od zawsze, kurwa. No, także tutaj OLEDy najlepsze mają kąty widzenia. Zaraz po nich są IPS-y. Najgorzej sobie z tym radzą VA-ki. Chociaż z tego co wiem, to w tym momencie i tak nie ma takiej tragedii jak przy okazji pierwszych paneli VA-kowych. Ale no w sumie pierwsze panele VA to był bardzo skrajny niewypał, więc No, padło to było. no. Także, ale ogólnie w tym momencie jest dużo lepiej. Chociaż nawet teraz, jak patrzę sobie czasami po forach, to przeświadczenie, że VA-ki są tragiczne, dalej zostało i dalej jest Żyje. silne. Tak, No. ja widzę. Bo ja mam na przykład VA-kę i bardzo sobie cenię, no ale to na koniec może powiem, bo na razie to ci oczywiście tam nie przeszkadzam. Nie, spoko, jakby. Słuchaj, to jest w kontekście, nie? Więc jakby. W go for kontekście. it. No Znaczy, ja na wiesz dwóch co? IPS-ach aktualnie jadę. Tak, no to mówiłeś właśnie, Kamil. No ja mam VA-kę, dokładnie tą HVA, czyli ten podtyp, że tak powiem, VA-ki opatentowany zresztą przez TCL-a. No i z tego co wiem, to jest najlepsza właśnie matryca VA-kowa. No i mogę potwierdzić, tak, że jest niesamowita. To jest monitor Mi-LEDowy, ten TCL, którego ja mam. 1152 strefy podświetlenia, chyba 1600 nitów jasności, no i potrafi szczęka opaść, że tak powiem, jeżeli chodzi o HDR. Ta matryca VA-kowa jest naprawdę genialna. U mnie to podświetlanie strefowe działa świetnie. No jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego monitora, a wcześniej muszę przyznać, że zwróciłem jeden monitor Mi-LEDowy. I na tym się Nomen skończy omen. twoja wypowiedź. Nie. Muszę to powiedzieć, że to był monitor Philipsa, A czemu? który ja zwróciłem, bo mi się Ale nie czemu? spodobał. Czemu ja zwróciłem? Ja go zwróciłem dlatego, że oprogramowanie było totalnie tam schrzanione, bo na przykład był taki problem, że jak się włączyło to ten local dimming cały, tak, to podświetlanie strefowe, No. to cały monitor się przyciemniał. Nie dało się tego Czyli chodzi zwiększyć. ci o ten software monitorowy, Tak, że był średni. Kompletnie był spieprzony, totalnie był spieprzony. Ale Jeszcze wiesz co, było- to jest no. bardzo duża szansa, że to była kwestia twojej sztuki, bo jak nie wiem, czy pamiętasz, ale ja miałem ten monitor u siebie na stanie, na magazynie. Tak, mówiłeś, że nawet- jasny chyba był. Tak, i nawet specjalnie jak mi o tym powiedziałeś, jak doszliśmy do tego, że to był ten konkretny model, Tak, ten co ja specjalnie go zwróciłem. odpaliłem, specjalnie go sprawdziłem i cholera tam nie było z tym problemu. No to może coś miałem spieprzone ze swoją sztuką, ale był problem, no jeszcze mnie odkurnie mnie wkurzyło, że nie było możliwości aktualizacji oprogramowania. To mnie bardzo wkurzyło w monitorze za 4500 zł, no to jest dla mnie przegięcie pały, tak? No, on był Ja drogawy. muszę mieć tą możliwość, także drogawy. No ten kosztował 4000 chyba 200, tak? Ale przyznam, że jest wart swojej ceny, bo odpaliłem go po samym początku i mówię, a przetestuję sobie ten HDR, zobaczę, czy mi szczęka opadnie. Ja wcześniej miałem monitor HDR, ale taki tradycyjny, no ten HDR tam dupy nie urywał, tak? Mówię, zobaczę, czy mi ta szczęka opadnie. No i włączyłem sobie gierkę War Thunder, w którą miałem dość często gram, że tak powiem. Tam jest całkiem dobra usługa HDR, no i ja tam gram głównie w czołgi, tak? No i mówię, dobra, no to jedziemy, włączam te czołgi, tak? No i zacząłem jechać tym czołgiem, no i zobaczyłem, że jakiś przeciwnik mnie tam z boku zaraz będzie cisnął, ale mówię, no dobra, to mnie rozwali najwyżej. No i gościu we mnie strzelił, u mnie wybuchła amunicja i nagle taki kurwa wielki blask na środku ekranu. Ja mówię, ja pierdolę, nie? Że mnie normalnie oślepiło ta eksplozja tego czołgu. Ja mówię, o cholera, nie? No to Łocięta właśnie, wypala. dokładnie, wypaliło mnie. Mówię, o kurwa, mówię, no to takie coś właśnie chcę oglądać i tak to powinno wyglądać, tak? Tak, Grałem gałki później- oczne powinny się gotować. Dokładnie. Grałem później jeszcze w World of Tanks na przykład. No i wszystko wygląda niby normalnie. Mapa się załadowała, wszystko wygląda tego, nie?
A mówię, a zobacz jak słońce świeci, nie? I odwracam się, a tu taki blask, mówię, o cholera, nie? Właśnie o to powinno chodzić w HDR-ze, nie patrz na słońce, tak? No i bardzo mi się podoba ten monitor, jeżeli chodzi właśnie o jasność, HDR wygląda tam świetnie. No i czert, muszę przyznać, też jest bardzo dobra, ten algorytm działa całkiem nieźle, natomiast oczywiście, no widać czasami ten blooming, o którym my żeśmy rozmawiali, widać takie poświaty wokół kontrastujących obiektów, no bo to jednak są strefy podświetlenia, tak? On ma ich No tak. dość dużo, 1152, ale to są strefy, to nigdy nie będzie OLED, tak? No to tyle, jeżeli chodzi o No mnie, tak, o no ten to masz po monitor. prostu strefy, to nie masz poszczególnych pikseli, które są tak na Dokładnie. dobrą sprawę, każdy pojedynczy jest strefą, nie? Tak, Więc jeżeli byśmy chcieli taki monitor, gdzie właśnie każdy piksel byłby strefą, no to będzie przyszłościowa technologia microLED, na razie jeszcze tego nie mamy, ale no to jest w opracowaniu, No jak nie? Mamy. Za 200 Moja 000 siostra- jest chyba. 200 Tak, 000 co- kosztuje. Powiem wam a propos mikroleda, moja siostra jakiś czas temu zaczęła pracę w Samsungu i miała możliwość zobaczyć ten monitor. A ten za Monitor, 200 przepraszam. 000 Telewizor. telewizor, no. Chyba bodajże 80 coś cali, czy 90? Oni dwa Kurwa, modele nie już pamiętam. robią, o ile pamiętam. Taki duży. W sensie ten monitor kosztuje, Telewizor. jeśli się nie mylę, telewizor. 250 Coś w tym tysięcy i chyba stylu. dwie osoby w Polsce kupiły. To trzeba się uśmiechnąć do Samsunga, zgłosić się, ty jesteś wtedy traktowany jak wodzu. No wiecie o co chodzi. I generalnie można już kupić tą technologię microLED, ale no kosztuje to kurwa kolosalne pieniądze. No to tak? co, kredyt na telewizor. Także no widziała moja siorka i mówi, że no ona była Obłędnie. zachwycona, no bo ma porównanie jeśli chodzi o OLEDa, no co prawda C3, no co prawda to jest nadal zajebisty telewizor C3, bo mają w domu tam siostra ze szwagrem. No ale jak była właśnie tam u siebie w firmie i mieli tam takie przywitanie i pokazy różnych tych sprzętów, jak na przykład jakieś tam, nie wiem, właśnie telewizory, rentgeny, pralko-suszarki, takie wiecie, różne wszystkie rzeczy, no to jak zobaczyła tego mikroleda, to mówi, że no, Szczęka to opadła. jest to. No, No bo tam dobra. dosłownie, no nie wiem, 3 czy 4 osoby w Polsce mają chyba tylko te telewizory. No bo to No. bardzo, bardzo, bardzo drogie, ale no widać przyszłość jaka będzie, że będzie kozaczek, tak? Ale wiesz No, co, No bo ja w ogóle, jak ona mi powiedziała mikroled, to wiecie, ja wyszedłem do takiego buca w sumie niedoinformowanego, mówię, no jaki No to mikroled? dopiero Przecież wchodzi, OLED nie? lepszy, przecież OLED lepszy. Ja mówi, co ty mówisz w ogóle? No to zmiażdży tego OLED-a ten mikroled naprawdę, nie? Ale no to no przyszłość wiadomo, dopiero. ale to wiecie, to tak samo jak z tym OLEDem. Technologia musi się rozwinąć, ceny muszą spaść, jeśli chodzi o tą technologię. Dlatego mnie też troszeczkę, pomijając to, że akurat w moich warunkach lepiej się sprawdza inna matryca, to druga kwestia to jest cena, nie? W sensie ja zapłacę za monitor IPS-a taki tam powiedzmy koło kafla, no a już za monitor trzeba tą ponad dwójkę wyłożyć, tak? tak, A ale to ja też jestem jest tutaj bardziej znowu monitorowy kwestia niż konkurencji. telewizorowy, tak? Tak, no ja przyznam, jeszcze tutaj chciałem dodać, że OLEDy też tanieją ostatnio monitory. Ja ostatnio miałem przyjemność, albo i w sumie nie wiem, czy to przyjemność. Dobra, miałem w każdym razie ostatnio szansę zrecenzować monitor od firmy AOC. Nie wiem, czy to się AOC czyta, czy AOC, Wojtku? AOC. Jak Co chcesz. to za Tak, różnica? Dobra, AOC. No Ja i się tym nie on zajmuję, kosztuje- jak chcesz. On kosztuje chyba 2600 zł, o ile pamiętam, on jest bardzo atrakcyjny i naprawdę jest fajny, natomiast ma spieprzone takie coś, że praktycznie nie działa tam w ogóle HDR, to troszkę boli, natomiast jeżeli ktoś by na przykład chciał do takich komputerowych rzeczy typu CS-y, różne takie rzeczy, co HDR i tak nie obsługują, to myślę, że to była świetna oferta. Możecie sobie zobaczyć najnowszy monitor AOC, to jest chyba QZD2 chyba ma końcówkę. Ja go właśnie recenzowałem, także OLEDy tanieją i też widać, że zresztą wszystkie monitory rozwijają się dość dobrze, bo tutaj przyznam, że przez lata mieliśmy taką trochę stagnację, tak? Jeżeli chodzi o ekrany, a teraz to poszło do przodu, bardzo fajnie, bo ja na to czekałem. No mam nadzieję, że to się dobrze rozwinie. Dobra, jedźmy dalej, żebyśmy się tu nie zatrzymywali. To teraz Nie, porozmawiajmy sobie, no? Jeszcze kwestia, jakby wracając do OLEDów i tego, jak tanieje, wszyscy producenci się po prostu na to rzucili, nie? A jak rynek jest przesycony, no to muszą konkurować ze Ceny sobą muszą ceną. spaść. I Dokładnie. bardzo dobrze.
Więc Bardzo dobrze. konsumenci się cieszą. No, tak jak kiedyś było z IPS-ami, tak? Tak, No jak wchodziły, nie? Same tenki były kiedyś, a i tak, IPS-y dokładnie. wchodziły, to No, były jest drogie, jakby nie? nie było w pokłosie każdej nowej technologii. Jest coś nowego, jest fajne, przyjmuje się, konsumenci są tym zainteresowani, coraz więcej firm też jest zainteresowana, bo jest zainteresowana pieniędzmi konsumentów. No, wiadomo. No, także hajsik się zgadza, konkurencja jest duża, ceny spadają, no i jest pięknie. I dlatego w sumie też taka ciekawostka, mini LEDy tak bardzo ciężko tanieją, bo one w tym momencie, z tego co widziałem, konkurencja nie jest duża na rynku. Tak, ale to jest Tak. kwestia taka, że mieliśmy dominację IPS-ów, mini LEDy to był taki w sumie przejściowy okres i mamy OLEDy. I nie mieliśmy tylu konsumentów na te mini LEDy, jak na IPS-y czy OLEDy. I to jest taki bufor. Dlatego też... One bardzo drogie zresztą były, nie? No. Tak, ale to właśnie mówię, że to był bufor pomiędzy IPS-ami, które były zajebiście popularne i OLEDami, które są zajebiście popularne i będą zajebiście popularne, więc też jest kwestia taka moim zdaniem przynajmniej, że właśnie ten bufor pomiędzy tymi dwoma technologiami, czyli ten mini LED, tak bardzo nie tanieje, bo nie mamy takiego zalewu tego na rynku, bo nie miało to czasu, żeby się rozpędzić. Prawda? Chociaż jeśli mam być szczery, ja w tym dalej widzę jakiś potencjał. W sensie wydaje mi się, że Jest mini LEDy potencjał. jeszcze Jest, nie jest. powiedziały Kwestia, ostatniego jak słowa. będą do tego firmy podchodzić, tak? No. Jak będą to, wiecie, rozwijać i te inne sprawy, bo jak firmy to oleją, no to naturalnym systemem pójdzie do Żyda tak zwanego. Czy tutaj w ogóle jest dość skomplikowana sytuacja, bo tak jak mówił jeszcze Wojtek, do tego mini-LEDa musi być najpierw tradycyjna matryca, tak? Bo to mini-LED to jest tylko podświetlenie. Natomiast Tak, tu tak, jest tak, taki tak. wał, że najlepszą matrycą właśnie do mini-LEDa jest VA. Natomiast te zwykłe VA są takie sobie. Najlepszą VA na rynku jest ta HVA, którą ma TCL i TCL sobie to opatentował i teraz po prostu rozdaje karty, jeżeli chodzi o ten sektor. On sprzedaje te matryce albo i nie, czasami niektórym innym producentom, ale no tak się, że tak powiem, ustawił, że robi te matryce HVA, które są opatentowane i on praktycznie trzymał łapę na tym segmencie właśnie monitorów No, LED-owych. Ale z OLEDami Miałem jest na podobnie. QD OLEDy są Samsungowe, WOLEDy są Tak. LG-kowe, więc... Ale dalej się Miałem kręci. okazję na Tak. na tej VA-ce TLC na telewizorze przechodzić tego, TCL. TCL. Miałem okazję przechodzić Ragnaroka, tego God of War'a. No, Na telewizorze, bo dogadałem się właśnie też ze szwagrem, bo on zanim kupił sobie OLEDa, to miał taki okres przejściowy, że kupił sobie właśnie tego TCL-a na VA-ce. I powiem wam szczerze, że ta matryca naprawdę, kurwa, to wygląda bardzo dobrze i No fajnie jest się na tym świetna. grało. jest naprawdę świetna Bardzo ta fajnie matryca. się na tym grało. Ja przeszedłem właśnie całego tego God of War'a. On był taką moją osobą towarzyszącą, jak w sumie na streamie powiedzmy. Siedział sobie, ja to przechodziłem i mówi, no kurwa, zajebiście, fajny, wiecie, dla niego to był film, nie? No, A mi się fajnie przechodziło, bo wtedy jeszcze miałem kurwa, jakiś Full HD monitor, jeszcze wtedy nie kupiłem sobie żadnego. jeszcze nie mów, że lepszego. tenkę miałeś. Nie, to był nadal IPS Delowski. O, chociaż tyle. Ale to były Full HD po prostu 22 cale, taki nieduży monitor. Więc stwierdziłem, że no God of War'a fajnie było przejść sobie na czymś fajnym. No i dogadałem się właśnie i pożyczyłem, przechodziłem, no i kurwa, jak ja byłem, mówię, po przejściu mówię do niego, bo nawet się nie pytałem wcześniej, mówię, co to jest za matryca? Mówi, no wiejka. Ja tak siedzę, mówię, co ty pierdolisz? No, No tak, no nie, jest różnica między obecnymi VA-kami a tym, co było kiedyś. To no, w sumie nawet nie jest ma duża. porównania. Jest duża. Dobra, skończmy, bo nie zdążymy. Musimy przejść do następnego tematu. Wiesz co, dobra, No, to ale jeszcze to moment. No. jakieś podsumowanie, to w końcu co? Jedna ostatnia rzecz. To zależy, no. Podsumowanie to jest to zależy, nie? Więc ulubione Dokładnie. stwierdzenie psychologów i studentów psychologii. Wybierz sobie. Pretty much. Chociaż nie, no, jeśli miałbym kierować się jedną rzeczą, po prostu To jak budżetem, jasno to mamy w budżetem. pokoju. Jak jasno mamy w pokoju. No, w sumie tak. Zgodzę się. Natomiast, Jak jasno mamy w pokoju, no. No, pretty much. Natomiast jeśli chodzi o OLEDy i kwestie wypalania, to na ten temat można by było zrobić 3 odcinki podcastu i pewnie z 10 artykułów,
ale nie szarżujmy, więc ja w tym momencie może po prostu odeślę do materiału Stilgara na ten temat, bo No, gość czekałem aż to powiesz, czekałem aż powiesz Stilgar. ale wiesz co, bo on moim zdaniem zrobił ten materiał w taki sposób, że każdy, zarówno osoba ogarnięta w temacie, jak i kompletny Tak. laik zrozumie, jakim faktycznie zagrożeniem jest to wypalenie tego OLED-a dla przeciętnego Dokładnie. użytkownika. Bo on podchodzi generalnie do tych materiałów turbo rzetelnie. W sensie on chce to przedstawić w sposób taki, żeby każdy zrozumiał i wybrał to, co dla niego najlepsze. To plus Dobra. no, ma wiedzę i to widać. I to, pod tym kątem można gościa polecić. Halo, wszelako. musimy jechać dalej, bo tu kurde licznik bije, panie, bo potem Jezus słuchacze Maria, nas dobrze, to zabiją. podsumowanie. Jaki masz pokój, taki sobie weź monitor. Dokładnie, tak podsumujmy. Dobra, jedźmy dalej. Teraz porozmawiamy sobie o takiej bombie, która w sumie wybuchła trochę przedwcześnie. Otóż mieliśmy ostatnio targi właśnie Gamescom. No i nagle kilka dni przed tymi targami tak kompletnie z dupy na sklep PlayStation Store i na Xbox Store wleciał Euro Truck Simulator 2, czyli gra bardzo popularna. O tą grę konsolowcy prosili od dawna, w sumie ona tak wleciała totalnie bez żadnej zapowiedzi. My też Nie nie znam dostaliśmy... żadnego konsolowca, Ja. który o to prosił. Ja prosiłem. No i nikt nie słyszał o tym, że ma być taki port, nie było żadnej prasówki i tak dalej. Potem wiecie, no, Shadow potoczyło się, wyciekły trailery, wyciekły screeny, no i teraz wiemy, że ten ETS właśnie na konsolę zmierza. No i teraz pytanie, czy waszym zdaniem to jest dobrze, że ten ETS leci na konsolę i czy macie zamiar w ogóle w niego zagrać? Także, tak jak ja mówiłem, że ja czekałem, to ja może zacznę. Ja będę grał, oczywiście, że będę grał. Będę grał, Dobra, w to grę, się- będzie to ETS. Powiedz mi, czy to się gra przez internet? Chyba dodali multi ostatnio, ale tak to generalnie to był singiel. Można grać razem i można grać samemu. No, to chyba jest możliwość, natomiast Można dodali mieć ostatnio multi. razem firmę, że tam jeździcie sobie tymi ciężarówkami itp. itd. Ja pierdolę. Ale możesz sobie sam sobie śmigać, robić te kursy. Tak, no wracając do tego ETS-a jeszcze, bo tutaj nie dokończyłem. Jakby co, no to ja jestem bardzo, bardzo zapalony na tego ETS-a. Ja mam chyba na PC, mam chyba, nie wiem, ze 200 coś godzin. To jest naprawdę bardzo fajna, relaksująca gierka, żebyście się zdziwili. Natomiast troszeczkę mnie boli, że tak późno. Lepiej późno niż wcale, wiadomo. No ale nie wiem dlaczego tak późno. To był w sumie gruby hajs do wzięcia, którego oni nie gospodarowali. Przez lata mieliśmy jakieś tam gówno symulatory, które się nawet nie zbliżały do tego ETS-a. W końcu ten ETS wjeżdża, ja się oczywiście bardzo cieszę. Natomiast no szkoda, że tak późno. Ja tam na pewno będę grał. Tu jest jeszcze kwestia modów, bo tam dużo ludzi się tam spuszcza, że ETS bez modów to jest gówno i tak dalej. No ja tam z modów tak generalnie nie korzystam, także mnie to w sumie... Ja w ogóle nie Ale, korzystałem z modów. mnie to Może w być sumie- tak, że też jakieś tam, wiesz, będą, nie? Tak, no Podwójnie możliwe, grać. że będą. Często jest tam W niektórych są. W możliwość, Stalkerze nie? jest Mhm. na przykład. No Farming ma na przykład mody też, Też są, symulator. tak. Także możliwe, że dadzą obsługę modów, ale tak naprawdę to nie wiem, czy mnie to kompletnie jakoś rusza. Mnie to nie rusza. Może być, Nie, mogą no mnie być te nie, mody. bo ja kompletnie nie używałem w tym modów. Ja grałem po prostu w Vanilla. Ja i tak tyle. samo. Znaczy, nie wiesz co, ja używałem czasami tych modów, ale jeżeli miałbym nie używać, to też bym się, myślę, dobrze bawił, bo ja nie jestem takim super zwolennikiem modów. Ja generalnie gram w takie waniliowe doświadczenie, że tak powiem. No i myślę, że tutaj też bym grał w waniliowe, ewentualnie później bym coś poeksperymentował, ale na pewno bym na początku przechodził wanilię i ja się bardzo cieszę generalnie z tego. Już wam oddaję głos, także wielki fan będzie grał w grę ETS-a i teraz wy. NPC ci tam dziękują, jakim bułki do sklepu rano I przywieźć? wędliny. Nie Że mają dziękują co właśnie. jeść? Nie dziękują, No nie, chuj, no nie właśnie gra. słabo. No. To ja nie gram. No. Ja też nie gram. Ja Mówią myślałem, na że to ciebie. musisz łamać wszystkie zakazy. Nie no, to prędkości oczywiście, że wyprzedzania możesz, i nie? tak dalej. Dowozisz te bułki 45 sekund wcześniej i wybiega z graja ludzi i tam klaszcze ci. Albo Jak klękają. nie, to nie. Kierowca Ale- autobusu zaczyna klaskać od razu, Tak. słuchaj. Nie, Zaginionego ja tego tankowca lotu. nie czuję w ogóle hype'u na tę grę, co tam się... Jak niektórzy potrafią się na tym, wiesz, spuszczać za przeproszeniem. Nie kumam fenomenu tej gry. Także Ale grałeś w to w ogóle? No nie, bo ja to nie wiem, no człowieku, no jak chciałbym sobie autem pojeździć, to bym sobie zrobił kategorię C i bym kurwa wsiadł w tira i sobie pojeździł. Znaczy, no, to a nie jest- Jeszcze by tam- ci za to zapłacili.
No jeszcze No. mi za to zapłacili. To jest Nie, bardzo relaksująca gra, tak? Zajebiście się relaksujesz przy tym. To jest taki chill out. Trochę tak, w sensie ja akurat w ETS-a nie grałem, ja chwilę sobie zagrałem w American Truck Simulator, Mhm. ale no A, to właśnie, czasem też? to samo. Przepraszam, zapomniałem powiedzieć, że ATS też wlatuje. też jakby co, wjeżdża na właśnie, konsolę, nie? No. Tak. Razem z ETS-em, tak. Zapomniałem. Dobrze, że mi Wojtku przypomniałeś. No. Ależ proszę cię bardzo, widzisz, do czegoś się przydałem. A rzeczywiście, no ekspercie nasz. Tak, Skarbie narodowy. no. To mam zacząć pobierać opłaty? Za podzielenie się mądrością? O matko. Kontynuuj Wojtku. Dobrze. Nabijamy taksometr. No, ale wracając, w American Truck Simulator sobie chwilę pograłem i szczerze, ja trochę rozumiem ten hype. W sensie, to naprawdę potrafi zrelaksować. Absolutnie nie wiem, czy byłbym w stanie w to grać dłużej, na zasadzie robienia takich faktycznych, pełnoprawnych tras po kilka godzin. Myślę, że niekoniecznie. W sensie, mam chyba za krótki attention span, żeby faktycznie mnie to na tyle Czy tam chyba nie zaintrygowało. masz takich długich tras. Chyba najdłuższa to jest godzinę. Nie, no wiesz? w ATS-ie są spore, Tak? dużo dłuższe trasy, A, no. dobra, bo ja nie wiedziałem. Nawet w ATS-a ja nie No grałem. to po szczerze mówiąc. Stanach zapierdalasz, to No, wiesz, tam, tak, tam tam. masz duże przestrzenie. A, Tam dobra, pamiętam, to ja nie że- wiedziałem. Tam pamiętam właśnie, że mój kuzyn, bo to akurat u niego grałem. A jak pauzy kręcisz, to można pić alkohol? A tam nawet bez pauzy można. No tak, no. W kabinie odpalasz flagę, słuchaj, przechylasz, kurwa. No, Zależy, ale- w którym stanie jesteś. O matko. No, natomiast rozumiem fenomen, rozumiem hype i w sumie jakby podejrzewam, że jakbym zrobił sobie kiedyś stanowisko, kurde, jak to nazwać, bo to nie jest sim racing formalnie, ale stanowisko byłoby podobne. Track racingowe. Trackers to jest. No. Ale Dobrze, widziałem, no to nie, stanowisko widziałem, Trackera. widziałem gdzieś tam na tym, na YouTubce, jak goście faktycznie do tych mają, wiesz, Mają dosłownie stanowiska. Kabi- kabiny z tirów powyciągane z jakichś manów, Tak, wiesz, no, kierownica no, do tak. tego, no, są pojeby, no. Ale to tak samo Wiesz w co, jakiś tak, Gran ale w sumie to Turismo jest czy fajne. Forzetto, No, nie? wiadomo, nie, no tak, no wiesz, jak ktoś się jara, spoko, mówię, no nie, z mojej strony ja nie czuję w ogóle, wiesz, jakiegoś tam, Bluesa. tak, Znaczy, ja stronę rozumiem, takich- ale się nie czuję też hype'u na to. Jakby hype train mnie omija, natomiast rozumiem, że jedzie. Mhm. Znaczy tak, Hype ja train. bym powiedział tak, dla mnie spoko, bo większa osób sobie w to liczba osób sobie w to zagra, które nie miały możliwości grania na PC-cie, bo nie wiem, są jakimiś zatwardziałymi konsolowcami itp. Na itd. przykład ja. Ale ja na przykład grałem w to i na PC-cie i ostatnie czasy to na Steam Decku. Naprawdę na Steam Decka to jest fenomenalna gra. Rozpierdalasz się w łóżeczku jak księciunio, cyk, kurwa Steam Deckek, ETS-ik i jedziesz sobie po Europce jak księciunio, chillujesz bombę. Fajna sprawa. Naprawdę jak w sensie, no tutaj ja się cieszę, bo do większej ilości osób to trafi, ale no mimo wszystko dla mnie to jest bardziej polecajka właśnie na Steam Decka, bo fajnie to działa na Steam Decku. Czyli No wszyscy właśnie się cieszymy Steam Decka. w sumie. Powiedzmy. No, co tam chciałeś powiedzieć, Wojtku, odnośnie Steam Decka, bo ci wlazłem w No, słowo że akurat. odnośnie Steam Decka to jest dalej mój największy ból, że zamiast Steam Decka kupiłem Nintendo Switch. no matko Panie, boska, no, weź ale tego. Switch jest kozaczek, panie, no. Na Tak, Steam- jak mam- lubisz gry Nintendo. Jest. No tak, no no. właśnie. Ja za nimi nie przepadam. Kurde, no ja ci wgram te gry Nintendo, będziesz grał tam. Dobry człowiek w odpowiednim miejscu. Słyszę, że ma pojęcie. Ja Już się tak nie pierwsze, podlizuj, nie wiem, słuchaj, już się nie ile, podlizuj. 7 odcinków? Jakoś tak, 7-8 odcinków zmontowałem, przecież audio na Steam Decku montowałem. Tak, Na hardcore podcast. to był. To był Okej. hardcore, naprawdę. Włączał jakiś tam Linux hakowany, wie co, i tam montował na tym. Linux to jest złoty system. Linux Odpierdol jest się od wspaniały. Linuxa. Paczka z gównem. W sensie Windows. Ale wam powiedział. Nie no, w sensie, że Linux. Nie no, w ogóle nie wchodźmy na systemy, bo ja tu wszystkie obcykałem i w ogóle nadal, wiesz co, tak wam powiem, że uważałem, że Windows to gówno, dopóki nie spróbowałem innych systemów, także teraz uważam, że jednak jest fajny, ale już To właśnie, ja nie mam kontynuujmy odwrotnie. tego tematu, jakby co. Ja bo- uważałem, że Windows jest spoko, dopóki innych Mm. systemów nie spróbowałem. No, bo to jest temat na inny podcast, że tak powiem. Dobra, odnośnie Powiedziałbym, że ETS-a, nawet bardziej techowy. odnośnie ETS-a jesteśmy tutaj w miarę zgodni, że fajnie. No i pewnie też będziemy grać.
Ja będę na pewno w każdym razie grał, także oczekujcie recenzji byczki. Jak nie na Game Only, to właśnie na Lubiego Dlake'a. Zobaczymy, kto tam dostanie przydział. No dobra. Następny. Nie, ja nie jestem uzurpatorem, przepraszam bardzo, także ja tutaj sprawiedliwie rozdzielam. Tak. Ja ci oczywiście wierzę, nie? Ale ja się nie zdziwię, jak będzie recenzja ETS 2. Najlepszy symulator na świecie w końcu na konsolach. By Daniel Kutzner. O właśnie, Daniel Kuster. Koniecznie. Jeszcze na Open Critic poleci oczywiście Daniel Kuster. No, 10 na 10. 10 na Nie, 10. 11 na 10. Dobra, to teraz tak. Jedziemy dalej. Teraz się zajmiemy grą, która wychodziła z wielkimi bólami. No i w sumie ma w końcu wyjść, czyli to jest Hollow Knight Silksong. Na nią jest ogromny hype, bo zresztą jedynka była świetna. No i tutaj nagle na targach Gamescom deweloperzy wszystkich zaskoczyli informacją, że ma nagle wyjść we wrześniu, chyba 4 września, jeżeli to dobrze mówię. 4, tak. I teraz pytanko, czy wy czekacie? Ja tutaj się nie wypowiadam, bo ja w to w ogóle nie grałem. Wiem, że Kamil tutaj jest fanem. Czemu Także... mówisz, że jest świetna, jedynka była świetna, a mówisz, że nie grałeś? Znaczy no, To generalnie O, konsensus ale mu dla pan mnie świetny, powiedział, tak? ale mu pan powiedział. Ale co mi tu kurwa Sensus kładzie? Nie jest. dało się. Kurwa, ja mówię Judaszu. Opinie graczy mówię. Ja w to Znaczy, podkreślaj to. Poczekaj, JJ, bo ty to wiem, że będziesz miał dużo do powiedzenia, tak mi się wydaje. no, zagadacie nie na będę- śmierć o tym Hollow Knightie. Ja robiłem, nie wiem, ze 3 podejścia, w sensie lubię takie metroidvaniawe, nie wiem w sumie jak to nazwać, jaki to jest styl gry. Czy Metroidvania to jest Bo chyba, to, nie? no Metroidvania, Tak, to jest tylko- metroidowania z elementami Souls-like'a trochę. No, powiedzmy, no. Ale ja totalnie nie czaję hype'u na tę grę, w sensie nie wiem, czy po prostu artystycznie mi to nie podchodzi. Dla mnie ten styl jest jakiś taki... Znaczy art nie style pasu- jest inny, Art tak? style- Mnie też nie znaczy- pasuje ten art style. Nie, muszę przyznać. nie pasuje mi powiedzmy do tego typu rozgrywki, że jest, nie wiem, nie obrażając nikogo, nintendziarski taki. Mi to taką typowa zajeżdża takim dziecinnym... O, to Wojtek w to nie zagra, klimatem. rozumiem. Miałeś nie obrażać Nie. nikogo, a żeś walnął najgorszą możliwą klątwę. Wojtku, słuchaj, to ty nie kupujesz tego Silksonga, ja tak widzę. Nie no co ty, kupię na premierę Nie, to jeszcze znaczy- w edycji nie, no, Gold, że- czy tam jak tej Na najwyższej. Switcha 2 rozumiem, że kupiłeś. Żartuję Tak, oczywiście. teraz sobie, żeby nie było, żeby tam jakieś poruszenie zaraz będzie wielkie. Nie, po prostu ja artystycznie, gdzieś to mi chyba, to mi najbardziej nie odpowiada, ten art style cały w tej grze, przez co nie mogę się, nie wiem, czy wczuć w to, czy... No i nie wiem, dla mnie to nie ma nic specjalnego, takich gier jest multum, takich Metroidvanii. Także, nie wiem. Kamil tam cię się w zabije ogóle... chyba. Nie, no ja to nie, się... no kurwa stary. W ogóle się nie hypuję na to. Ja na przykład takich Wiesz, gierek, będę się Boże, jarał DS-em 2, a ja nie. ja się jarałem DSM 2? W sensie, no nie Oj, Dark będzie Souls, fight kurwa. chyba. Ja Nie no, Dark pierdolę. Souls dwójka. Szanujmy się, nie kurwa. będę cię no, obrażał, no kurwa. Rafał. Jak DS to wiadomo, Death Stranding, nie, no Nie, tak, tak, no, tak. Soulsy, panie, no no dwójeczka wiadomo, Dark Soulsy. każdy ma tam swoje jakieś tam gusta, ale no gdzieś po prostu nie trafia do mnie ta gra i tyle, także dla mnie to tam mnie to powiewa kalafiorem. Znaczy to wiesz Co to co, tam wiesz z co, tego jeżeli będzie? mogę się wtrącić, to ja tak miałem, powiem ci, z Cupheadem, tak? Zajebista gra, widzę O, po prostu, że zajebista gra zajebista to gra, jest. widzę, że zajebiste mechaniki i tak dalej, ale do mnie kompletnie nie trafiał art style, ja w to po prostu nie zagram, bo mi się to nie podoba, ale doceniam, że podobno fajna, tak? No to jest taki Disneyowy trochę, aż stary Disneyowy. No właśnie, dlatego mnie akurat kompletnie nie podpasowało, ale widzę w tym potencjał, tak? Także myślę, że Jest Bennett bardzo ma tak fajna samo. gra. No i tutaj w tej kwestii, no w sensie no odnośnie tego art stylu, no nie każdemu podejdzie. Ja na przykład, tak jak właśnie tutaj Benemu nie podchodzi tutaj Hollow Knight, no mi na przykład ogólnie nie podchodzi cała koncepcja właśnie Death Stranding, ale to już nie zagłębiajmy się w to, tylko takie po prostu porównanie, żeby było odniesienie. Ale no tak, mi sam art style siedzi spoko, mi się bardzo podoba wizualnie ta gra. Sama koncepcja gry, czyli ta metroidowania też jest fenomenalna, są te minimalne elementy souls-like'owe, co też dla mnie trafia. Ja to kupiłem ogólnie tą grę dużo po premierze, jeśli chodzi o Hollow Knighta. Kupiłem ją na Steam Decka stricte, żeby mieć ją na deku. I
no to jest po prostu coś niesamowitego. No to jest idealna gra właśnie na takie urządzenie. Nie wiem, czy tam było pudełko na Switcha, ale jak było pudełko na Switcha tego Hollow Knighta, to też polecam sobie kupić, jak ktoś lubi właśnie takie gierki. Od samego art stylu. Jeżeli miał wam nie coś, to sobie sprawdźcie też na YouTubie. Jest multum materiałów. Można sobie to sprawdzić, czy komuś to siądzie, czy nie. Ale generalnie rzecz biorąc, ja czekam, jaram się. Mam tą luksus, że sobie zagram w Game Passie Day One, nie będę musiał wydawać sianka, więc no na pewno będzie to ogrywane na 100%. Jeszcze myślę, czy nie postawić sobie Windowsa, żeby to na Steam Decku sobie ogrywać, bo niestety tutaj Game Pass nie współpracuje z naszym kochanym Linuxem. Już tak będąc przy takich Metroidvaniach na przykład, mi siadają tak klimatem powiedzmy, może nie art stylem, bo tam to jest trochę w retro stylu, ale to był bodajże Blasphemous, jakoś tak to się nazywa? grałem ostatnio. No, dwie części są. To są Grałem dwie ostatnio części, tak. Blasphemousa, Dwójkę tak. właśnie muszę sobie ograć, to na przykład mi na przykład zajebiście mi to siadło. Mi też nie? siadło art Gdzieś ten style'owo, klimat, to no tak. Art style dla mimo że taki, wiesz, ten powiedzmy retro pikselowy taki, to... Ale kompletnie inny, nie? Mimo, Ale że No, zupełnie piksele... tak. Excelsa sobie Ale- powinniście ale sprawdzić, jak nie graliście. Gameplayowo, no to jest powiedzmy totalnie, no to jest ten sam styl, tak? Tak. Metroidvanii. Chociaż muszę na przykład- przyznać, że jedynka to mi tak dupy nie urwała tego Blasphemousa, tam porzuciłem w którymś momencie, bo jednak miała troszkę w ogóle- wad. Mimo, że doceniam bardzo ten art style właśnie, tak? W ogóle ciężka gra. Ciężka, To było tak, ciężka, takie na trochę swój styl. spieprzone, jeżeli chodzi o balans bossów niektórych, było No dość, to dość tak, sporo w było jedynce, spieprzonych w rzeczy. dwójkę jeszcze nie grałem, muszę sobie ograć. Tam. Słyszałem, No i że na dwójka przykład lepsza, właśnie nie grałem w ostatnio dwójkę. Mandragora to czasem nie jest też w takim stylu? Wiesz W sensie co? to Mandragora to też nie jest Mandragora jest Metroidvania? bardziej, Metroidvania to jest bardziej taka, to jest nie pikselowe, tylko to jest pełne 3D już taka Tak, ja grafika wiem, ale chodzi fajniejsza. mi o sam styl. Chyba to była gry, też- w sensie... Tak, chyba to była też Metroidvania, u nas to zresztą Michał recenzował i też dał No, jakiś tam bardzo w ogóle wysoki score. bardzo dobra gra, no. Tak, też muszę nie sobie pamiętam, to- czy on to 8 dał, sprawdzić. czy 8,5, coś w tym stylu. I tam widziałem, że też się cieszyła popularnością Tarecka, także widzę, że tam sporo ludzi właśnie w to chce zagrać, w tą Mandragorę. No możemy polecić, jakby co. Fajnie, sprawdzimy. No, sprawdzimy, No, także, sprawdzimy. no mówię, no powiedziałem, że dam jeszcze jedną szansę, no bo mam tam gdzieś to leży nie wiem czy Ja na Switchu grałem akurat. dawali tego to do Blasphemousa. tego, nie, ja mówię teraz o Hollow Knightie, nie? No, o Ja Homecie, no. nie wiem, czy to dawali kiedyś do plusa, czy co, w każdym bądź razie widziałem, że mam to gdzieś tam na koncie, Właśnie nie wiem, czy to dawali kiedyś? do zrobię, nie wiem, ja w każdym bądź razie skądś to mam, Gdzieś to nie masz. wiem, może kupiłem, nie wiem, wiesz, hype może był i po prostu zakupiłem na jakieś tam promce. No W każdym spoko. razie mam, zrobię jeszcze jedno podejście, dam szansę, no może zatrybi, no kurwa, już parę gier tak miałem, że wiesz, robiłem kilka podejść i ale gówno, bla bla bla, po którymś razie, kurwa, ale No. zajebista gra, nie? Ma się Także tak czasem. no, czasami tak jest, także Tak. nie skreślam, dam szansę, może jeszcze, wiesz, odpali. Dobra. Jak to mówi dzieciak mojej koleżanki, jak on to mówił o tym? Kici, kici, mam dolara, może chwyci. O właśnie. Także... Dole. Dzieciak Także ma ile lat? Kici, kici, mam dolara, może chwyci. Ale ile lat ma? Ile lat ma on? O Jezus, on ma 3 latka czy 4? 4 chyba. O, to dobry jest. Ale nie, no, od kogo on się tego nauczył naprawdę? Ja to wpisałem w Google i tego w ogóle znaleźć nie można, on to chyba sam wymyślił, nie wiem. Może do mamy Powiem ktoś tak, przychodzi i tak Bardzo mówi. mnie ciekawi, skąd miał inspirację na to. Geneza tego. No No. też jestem ciekawy. No, może No, ale ale ciekawa dobra. opowieść. Potem wam powiem po podcaście, że tak powiem. Oho, Dobra, przejdźmy do ostatniego tematu dzisiaj. Ostatni temat to jest Gears of War. Dokładnie tego samego Gears of War, który przez lata był oczkiem w głowie Microsoftu, a teraz nagle sobie wychodzi po prostu na PlayStation 5, co jest dość zabawne.
Teraz mamy do czynienia chyba z remake'iem pierwszej części. Dobrze mówię, to jest remake? Bo ja tam się nie... Remake? No tak, to jest Remake taka... chyba to jest. Przecież to już, nie wiem, to chyba drugi w sumie. Znaczy chyba Bo już drugi był remake jeden. remake'u chyba to jest w sumie. Remake'a. Ale w każdym razie najważniejsze jest to, że wychodzi na PlayStation 5, czyli w sumie na wrogą platformę, no ale wiemy już dlaczego, no bo wiemy, że Xbox jest praktycznie na pół martwy, a Microsoft chce zostać po prostu wydawcą. Rozmawialiśmy już o tym tutaj wielokrotnie, także do tego już nie będziemy nawiązywać. Wiemy też, że Benny jest zajebistym fanem, także od razu oddaję Bennemu głos, także jedziesz, Benny. No, fanem. Znaczy nie, no tak, fanem Gearsów to w sumie od zawsze byłem, jak to pierwszy raz zagrałem, to kurwa, 19 lat Umięśnionych już minęło. chłopów. To jest, znaczy wiesz, no to robiło wrażenie, jak to wyszło na 360 i to mówię, to już jest 19 lat. Przede wszystkim najpierw to chciałem podziękować Piotrkowi za możliwość, za udostępnienie, że mogłem sobie te parę dni przed premierą pykać w to. I co mogę powiedzieć? To jest, jak to się mówi, że czasami masz takie we łbie złudzenie, że coś zapamiętałeś, jak coś dobrze wyglądało, nie? I wiadomo, że jak odpalasz oryginalną wersję, to jest o kurwa, to masz Jednak takie, no nie. nie, jednak nie, ale właśnie z Gearsami, jak teraz odpaliłem sobie to na piątce, to mówię, no tak to miałem zapamiętane we łbie, tylko że... A na jakim to jest silniku? No na jakim? No na Unrealu, nie? Na twoim ukochanym, no. No ale to akurat, wiesz, epikowskie to jest, tak, że... Znaczy to są też zamknięte lokacje, to też trochę No inaczej. tak, ale to... Właśnie, Sporą to jest rozdzielczość to, to że... chyba ma ich całkiem nieźle chyba wygląda z Znaczy, tego, co wiesz, widziałem. to jest, to śmiga w 4K, Mhm. w 60 klatkach, na multi masz dodany tryb 120, tak, 120 Hz jest ten tryb włączony, także tam, no w multi robi to różnicę i faktycznie tam zapierdziela to, ale to, no multi to jest specyficzne, a to za chwilę. Ta gra to jest, no taki mocny kop na ryja. Ktoś może dostać, jak to odpali, bo to jest taki powrót do ery PS3 360, ale takiej wczesnej, dosłownie. Bo tu poza grafiką nie Czy zmieniono mechanicznie, kurwa nic. tak? Mechanicznie, gameplay, wszystko to jest tak, jak zostało. To nawet debilne AI i bugi z podstawowej wersji, co były na 360, dalej tutaj są, czyli postacie gdzieś tam ci się zacinają. W ogóle AI w pewnym momencie potrafi przestać działać i nie możesz przejść danego fragmentu gry, bo nagle gdzieś jest przeciwnik, ale on ci się nie pojawia, albo on gdzieś się zaklinował, nie możesz do niego dojść, on nie może wyjść, wiesz, takie... Klasyk. I wczytujesz checkpointy, wiesz, ja przechodziłem na najwyższym poziomie, to ci powiem, miałem takie momenty, że pad to mi prawie pękał, bo pomijając, że checkpointy są bardzo źle rozłożone, no to jest, mówię, to jest taki klasyczek z tych, z początku właśnie tej 360, gdzie te gry były, no dziwnie były robione tam, jeżeli chodzi o te checkpointy i to zachowanie tych postaci. Ja kiedyś z tym były problemy, nie? To też Gra pamiętam. bardzo zyskuje w koopie. To jest, wiesz, no jednak masz tą osobę, która myśli, więc z automatu łatwiej się to przechodzi, plus Albo i nie. nie zaliczasz tych checkpointów. Nie, no zazwyczaj jest łatwiej, bo nawet do tego się przyda, że cię podniesie, a na singlu masz, tym bardziej, że specyfika Gearsów też jest taka, że potrafisz paść od strzała przeciwnika. Tak, w mięsko się zamieniasz. I wtedy, wiesz, wczytywanie checkpointa, mówię, checkpointy potrafią być, no naprawdę, segmenty to potrafisz godzinę, no może nie godzinę, pół godziny jakiegoś masakrycznego kurwa. strzelania przenieść się do tyłu, gdzie na najwyższym poziomie, no powiem ci, że miałem takie zacinki, że już się zastanawiałem, czy po prostu nie wyjebać tego, nie? Mhm. Bo Że chuj cię strzeli. na najwyższym poziomie tam leży balans totalnie. W sensie ty musisz wyładować cały magazynek w chłopa i to jeszcze nie jest problemem. Problemem jest to, że czasami to AI głupieje na tyle, że ty ładujesz w tego typa 60 kulek z magazynu, a on po prostu idzie do ciebie, no biegnie na ciebie, nie ma żadnej reakcji, jakby nie I dostawał one-shot. obrażeń, po czym wyciągasz shotguna i ty nawet nie masz gdzie uciec, bo to jest znowu ta specyfika, że ty musisz być non-stop gdzieś przyklejony. Jak nie masz osłony, to tam jesteś trupem w moment. Tak. A znowu granie na mniejszym poziomie nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, zabija trochę tą zabawę, bo znowu zamieniasz się w Rambo, możesz przyjąć na tyle dużo kulek, że ty znowu nie musisz się chować i przeciwnicy za szybko giną. Także no ten balans, no mówię, to jest takie czuć powrót do tej ery 360 gameplayowo. No ale w kopie jest dużo lepiej.
No, zwłaszcza na tych wyższych poziomach, to dużo fajniej się gra. No multi, no to jest specyficzne. Tu podejrzewam, że w cholerę ludzi na Playce, którzy nie mieli styczności z Gearsami nigdy, się po prostu odbije od tego, od tych mechanik. Jak to wygląda, jak jeszcze tam masz crossplay z ludźmi, którzy no, na Xboxie grają w to, bo to ogólnie ten Reloaded, jak miałeś na PC-cie czy tam na Xie, tą wcześniejszą wersję to dostawałeś za friko, wiesz, ten upgrade, a czyli tą nową wersję i tak, że tam wszystko się łączy, masz cross-save, cross-platform, tam wszystko jest w tym, nie? Także nieważne na czym grali i nawet jakby przeszli teraz na Playkę, to dalej mogą sobie grać. I wiesz, ta specyficzna mechanika tego przyklejania do ściany, do ścian, strajfowania, tego właśnie szybkiego podjazdu, tam w ogóle ten sprint jest bardzo specyficzny, że ty nie możesz kamery nawet obracać, w sensie ta kamera ci zjeżdża, widzisz jakby dupel Tak, taki do swojego czołg w chłopa. ogóle leci gościu. Tak, no to jest bardzo taki ociężały system gry, wiesz, i mówię, w singlu spoko, naprawdę. Sprawdza się to i jest ok. Tak, powiem ci, że z multi miałem problem przestawić się przy tym, jak wyglądają obecnie gry i jak się w nie gra. No, to jest taki klocek, straszny, taki zawiewa, to mówię. Czuć, że mechanicznie to utknęło w innej erze, Ale nadal jest cena. spoko. Ale nadal jest spoko. Znaczy, no mówię, no multi to już musi być jakiś, kurwa, no... Specyficzny gust trzeba mieć, że jeżeli, tak powiem. no, Tak? tak, jeżeli nie grałeś wcześniej, no to możesz mieć problem. Jeżeli grałeś i ci nie przypasowało już kiedyś, w poprzednich częściach, to podejrzewam, że tutaj też się nie odnajdziesz. A jeżeli ktoś grał dawno temu i było ok, to spoko, to się odnajdzie. Największym minusem to jest brak trybu hordy. I to ludzie czemu nie ma tego? bardzo na to... Znaczy wiesz co, horda w ogóle pierwszy raz została wprowadzona przy Gearsach 2. I ludzie mieli nadzieję, tak, ludzie mieli nadzieję, że mimo wszystko, wiesz, przy tej wersji do 1 zostanie to wprowadzone, bo to naprawdę był spoko tryb, tam wiesz, w koopie sobie 50 fal odbijałeś, coraz silniejszych przeciwników tam na mapie i tak dalej i to spoko, sprawdzało się, to naprawdę bardzo dużo ludzi w to grało, no tu niestety nie dodali tego, no i co, na tyle, no tam chyba jeden jest dodatkowy jakiś tam epizod, chociaż on wcześniej też już gdzieś tam był udostępniony akt, znaczy się nie epizod. Jeżeli chodzi o kampanię. Wygląda to spoko, audio to jest, no audio jest spoko, no muzyka, tam nie ma do czego się przyczepić, naprawdę tam jest jakość, wiesz, podkręcona. Jak masz jakieś, nie wiem, kurwa, kino dopasione, to też, no zrobi tam, wiesz, wybuchy, nie wybuchy, te efekty daje radę, muzyczka też jest spytkę, graficznie jest ładnie, także. Cena, nie? Przede wszystkim. To jest tam w granicach 159 zł bodajże na płycie. Tylko oczywiście płyta to jest tylko po to, że i tak musisz to zassać, żeby mieć licencję. Ważne, że jest. A i tak musisz to zassać, wiesz, z neta, no ale no ważne, że jest pudło. I to jest, na Playkę to jest jedyna platforma, która dostała pudło. Na nic innego nie wyszło w pudle, także też fajnie. No i mówię, no i cena robi swoje. Jeżeli ktoś... w sumie nie, nawet nie musisz mieć kolegi. W sensie z konsolą do grania, bo koop jest lokalny. O, to jest druga rzecz. To jest ciekawe. Na split screenie tak, można. Na split screenie i testowałem Fajnie. z młodym i działa to naprawdę zajebiście i to no fajnie, brakuje. To powiem ci też, że brakuje tego obecnie w grach. A tu mamy, także jest spoko cena, jest fajna gra. No mówię, multi specyficzne. Singiel powiedzmy na najwyższym poziomie to jest kwestia skilla, no ale powiedzmy od tam 10 do 15 godzin w zależności, no tam kto jak gra, tak? Także no tu sobie można za taką cenę 15 godzin grania, no to i tak mi się wydaje, że na obecne czasy to jest naprawdę spoko, tak? Tym bardziej biorąc pod uwagę, że potrafili ludzie kupować Call of Duty z kampanią na 3 godziny za 350 zł, nie? No tak. Ale tu masz 5 razy więcej za mniej niż połowę. No ale co by nie mówić o kodzie, to mimo wszystko tam też multi dużo robiło. Tak, ale wiesz, no ja znam naprawdę też dużo osób, które Tylko dla singla kupowały, nie? Kampanii kupowali i oni potrafili na premierę to kupić. Wiesz. Zresztą kod i tak zawsze długo cenę trzymał. No, bardzo I wiesz, długo. kupowali tylko dla singla i mówię, a tam w tych ostatnich częściach to tam potrafiłeś w 3 godziny zraszować kampanię, nie? Także, No, tak, no to... wiesz, no, także Gearsy jak najbardziej, no mówię, to jest tylko to trzeba
brać poprawkę na to, że mechanicznie ta gra to jest rok 2006, nie? Nie 2025, tu nie uświadczysz, wiesz, kurwa nie wiadomo jakich mechanik, to jest totalna prostota i do tego taka klockowata ociężała, ale no dająca frajdę. To jest taki... No ogólnie polecam. W tej kasie polecam sprawdzić, jak to się zaczęła ta cała historia i liczę, że Xbox wyda, nie wiem, czy jakąś paczkę, czy remastery kolejnych części, żeby można było poznać dalsze losy całego tego zespołu Delta i co się dzieje. Na Playkę znaczy się. No, na playkę, tak, No. tak, żeby wiesz, no ludzie też mogli sobie sprawdzić, bo Chyba ta jedynka wyda, no. to jest, powiem ci, że no jedynka to jest takie, można powiedzieć, dobre wprowadzenie po prostu do uniwersum. To jest taki tutorial całego tego lore uniwersum, co tam się dzieje. Bo kolejne części to tam już nawet dwójka to już jest odlot, nie? No różni się, bo ja też grałem i w jedynkę, i w dwójkę, no to dwójka jest No. dużo bardziej taka Znaczy, dojebana, tam tak? wiesz, no gameplayowo wiadomo, no to jest dalej to samo, bo tam Tak. jakichś usprawnień w dwójce nie było mocnych, ale jeżeli chodzi już o Świat jest samą, rozbudowany już tam bardziej. świat i fabułę i tak dalej, to tam już mocno to w dwójce poszło. No mówię, jedynka to jest takie spoko wprowadzenie na spokojnie i mówię, no jak masz towarzysza i w domu przede wszystkim, możesz z kimś pograć właśnie, żeby we dwóch grać, bo wtedy gra jest dużo bardziej przyjemniejsza niż na singlu. No chyba, że ktoś chce na niższym poziomie po prostu to przebiec, ale no mi się To wydaje, nie ma że sensu trochę chyba. mija się z celem, bo tak, bo to wtedy gra trochę traci, jak nie musisz używać tych wszystkich mechanik, albo po prostu jak jesteś jak Robocop, gdzie no mówię, to się głównie opiera na tym, że ty możesz kogoś zone-hitować i ktoś może ciebie zone-hitować. Znaczy tu mówimy teraz o shotgunie, tak, bo wiadomo, że reszta broni, no to ty też nie giniesz na hita. Tylko no mówię, AI jakby trochę poprawili. Trochę miałem ból dupy o to, że nic z tym nie zrobili, bo to jest, mówię, to jakbyś Ty odpalił... ile w końcu dałeś liczbowo? Ja nie daję ocen. Nie Liczbowych. dajesz. Ja nie Ocen daję liczbowych. Jak coś jest kurde. chujowe, to mówię, że jest chujowe. Mhm. Po prostu. A jak coś jest zajebiste, to jest zajebiste, a to jest bardzo dobre. Jest za taką... Słyszeliście, biorę to 8-0 powiedział. przez, Słyszeliście? przez pryzmat ceny, jaką to ma, to jest naprawdę bardzo dobry tytuł. A ile on kosztuje? Także- w ogóle? Bo nie wiem, albo No nie złapałem. 159 zł plus minus tam. Coś takiego jest. To w zależności, bo porządku to cena. nawet były preordery, widziałem gdzieś tam po 130 coś złotych wcześniej. No, spoko. No, na wydanie pudełkowe oczywiście. Cyfra, nie wiem, no ale obstawiam, że też, że tam plus minus 160 zł niech będzie. To naprawdę jest no dużo grania. No to spoko. No to w każdym razie warto w każdym razie za taką cenę, twoim zdaniem, tak? Nie, no tak, no i mówię, no jak ktoś nie miał styczności, chce sobie sprawdzić, jak to się zaczęło, bo to jest, tym bardziej, że to jest ta jedna gra z tej świętej wielkiej trójcy Xboxowej. No Forza już dostaliśmy, teraz dostaliśmy Halo Gearsy. Jeszcze czekam, a tu już zacieram ręce. Tu też O, już żeśmy z słyszałem, że Sadowskim- ma wlecieć, no. No To tak, jest z chyba Sadowskim Helldivers żeśmy... kooperacja? Jakaś takie... coś było. coś Była, tam. tak, tak. Znaczy, no, to będzie albo już jest. Tak, tak. Bo to zaraz premierę ma, albo już miało na X-a. Wiesz co, chyba coś w tym stylu. Albo Chyba miało dopiero teraz co, wiesz? jakoś, tak, albo teraz jakoś będzie miało na dniach. Z tym, że żeśmy się z tego nabijali ostatnio, że pewnie będzie cienko z playerami tam, ale no. Zobaczymy, to tam wiesz, swoją drogą, ale no mówię, to jest druga gra z tej świętej trójcy i czekamy jeszcze na Halo, żeśmy z Sadowskim gadali właśnie ostatnio, że no mogliby w końcu jakieś info podrzucić. Powiem ci, że nawet z chęcią bym przytulił tego Master Chief Collection, co było tam, tam bodajże do 4, czy nawet nie wiem, czy to 5 miało, nie wiem, tam w cholerę tych części było, nie pamiętam ile tam tych... Chyba 5 nie było, to piątka to Nie, było gówno 5 i tak. nie, no, ale to tam bodajże chyba do 4 Piątka to było gówno przeokrutne i tak, także dobrze w sumie, jeżeli nie było, to ja wiesz, ja jestem No, takim to trochę jeszcze- fanem Halo, a się sparzyłem na to. Tak, jeszcze Halo i będziemy w domu. No dobra, no to warto kupić, nie wiem, czy chłopaki graliście w tego nowego Gearsa? W
potem we Nie, Gearsy. dopiero jakieś 20 minut przed nagrywaniem podcastu pobrałem to. A ty, bo to o Wojtku? 17 chyba się pojawiło dzisiaj na tym. Tak, ale ja wcześniej nie mogłem być przed kompem, więc pobrałem to dopiero po 20. Ty, Wojtku, grałeś coś? Nie, i nie mam w planach. Jakby święta trójca Xboxowych tytułów jest dla mnie świętą dwójcą i jest to Horizon oraz ten Halo. Aha, Gearsy. Gearsy cię nie ciągnęły cię nigdy. Nie. To, Ja nie wiem. Sorry, Mnie to- Mary, ale od spoconych facetów wtyskających testosteronem mam Space Marina. Rozumiem. Oni nie są spoceni. Jak to Ale że no, nie spoceni? spoceni? mnie to, Spoceńcy to są. mnie to w Gearsach to właśnie pamiętam, że takie pierwsze miałem kurwa właśnie takie, wiesz, przekokrzenie, te przekokrzeni tych chłopy, nawet ci przeciwnicy, No, ci, to była taka ta troszkę szarańcza tak specjalnie samo, oni też, też tak, tacy, tak, wszyscy napompowani, ale moment, kiedy wpadasz z lancerem pierwszy raz w chłopa i go przepiłowujesz na pół, albo sprzedajesz komuś headshota ze snajpy i tam jest taki specyficzny dźwięk, jak komuś łeb rozwalasz ze snajpy, to ma swoje tam dodatkowe audio i to jest taki soczysty dźwięk, to powinni w każdej innej grze wrzucić. No, I to od tamtego czasu, jak to zobaczyłem, to mówię, nie, dobra. to wtedy I- sam się zamieniasz w takiego wszy- chłopa testosteron Tak, i wszystkie- napakowanego. I wtedy miałem hype totalny na Gearsy i zawsze jak tylko coś się pojawiało, to kurwa, Gearsy, lecę, od razu, jak pojebany, wiesz. Tak jak do Koda też tak leciałeś. A to no dobra, ale tam to... Tu cię mam. Ale kto nie leciał do Koda, jak nie było nic innego No. na rynku? Ja nie Ale leciałem. sami Dobra, zabili dobra. moją miłość do tej Tak gry. jak powiedzieliśmy, ja jestem specjalny, tak? Od urodzenia. A Ty teraz to jesteś powiedziałeś, nie ja. specjalny. Właśnie, wcześniej było, że wyjątkowy, ale możesz być specjalny. Specjalny? A to właśnie Może nie być wiem. też upośledzony. Nie, przepraszam bardzo. Wolę określenie specjalny. A czemu nie Specjalnie. wyjątkowy? Wyjątkowy też może A być. czemu nie tylko upośledzony? Nie upośledzony nie, tylko wyjątkowy albo specjalny. Przepraszam bardzo. Dobra, no to by było wszystko w sumie. Wszystko żeśmy obgadali. Także będziemy chyba kończyć. Także Chyba tak. tak, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Chyba tak. Dawajcie śmiało znać, jak nam wyszło, co by tu poprawić, czy było dobrze, czy było chujowo wręcz, także dawajcie śmiało znać, czekamy na wasze komentarze. No i bardzo serdecznie się wam kłaniamy. Dzięki Ale bardzo. Przed negatywnymi opiniami dobrze się zastanówcie. Tak, lepiej Co flaszki chcecie się napijcie. napisać. Pamiętajcie, Godlight nie odejdzie z podcastu. Jak już, to go wyjebiemy. Godlike jest specjalny. Nie mów mu tego, bo się dowie. No Dobra. dobrze. Dobra. Dzięki wam Dziękujemy, bardzo. do Kłaniam się usłyszenia. nisko, aż po same kule. Trzymajcie się. Dzięki. Essa.